Siemanko, witam w Pauper Dojo. Ja jestem Kusza i dzisiaj wracamy do formuły treningu z sensejem, a moim gościem będzie członek Warszawskiej Ligi Paupera, z którym miałem okazję w Rzeszowie triumfować na Team Trio, Hubert Tuszewski. Cześć Hubert. Siema Kusza, siema wszystkim. Hubert, na dzisiaj deck wybrałeś White Winnie, Białe Święta, u Ciebie choinka, u mnie rogi, których nie widać, ale zaraz zrobimy tak, żeby jednak coś było widać. O. Jest widać. Więc co? Bez ogródek przechodzimy od razu, myślę, do deku. Opowiedz nam. Wybrałeś White Winnie, co Jasne, i jak? jasne, White Winnie. White Winnie, czyli taka, można powiedzieć, swego czasu pseudo-odpowiedź na metę pełną Kuldot i Afek. Jest to deck, który tak na pierwszy rzut oka, można powiedzieć, nic fenomenalnego nie robi. Natomiast, jak wcześniej wspomniałem, na grono deków metowych ma przyzwoity gameplay. Może zanim przejdę już konkretnie do kart, to tak krótko tytułem streszczenia. Jeśli chodzi o ulubione matchupy, gdzie oczywiście teoretycznie te szanse na zwycięstwo są największe, to z mojej perspektywy grania tego deku przez jakieś powiedzmy za około 3 miesiące, bo grałem tym dekiem i na Paupergedonie w Rzymie i na Mistrzostwach Polski. Najlepszymi dla mnie matchupami to jest zdecydowanie Kuldota, wbrew pozorom Affinity również, wróżki, aczkolwiek w tym okresie, kiedy katowałem ten deck, wróżek jeszcze nie było, że tak powiem, aż tak dużo, które się dopiero wysypały, można powiedzieć, po rzymskim Gedonie i po Mistrzostwach Polski. Dalej z topowych decków Glee Combo. No i tutaj to jest, można powiedzieć, czasami rzut monetą, bo da się z Glee Combo wygrać. Też udało mi się na Gedonie wygrać bodajże z wariantem Golgari, o ile dobrze pamiętam. Natomiast wszystko jest kwestia tego, jak szybko pojawi się generalnie w jakimkolwiek buildzie Chrysalis, tak? Ponieważ Chrysalis bardzo komplikuje sprawy. Kolejnym fajnym matchupem są Bogle, które po wstawieniu kilku kart Jeżeli sideboardu już na nie trafimy. jeżeli już na nie trafimy, jeśli ktoś będzie na tyle odważny, że zagra boglami, to ten matchup też teoretycznie szanse są wyjątkowo duże. Jeśli chodzi o matchupy, gdzie generalnie można na dzień dobry skonsidować, to powiedziałbym, że to jest wszelkie famsy, wszelkie deki z efemeratem. To jest najgorszy matchup ever i raz udało mi się wygrać jakimś cudem, dzikim fartem na rzeczone familiary, ale to jest zdecydowanie matchup, który jak widzę, no to robi mi się troszeczkę słabo i już wiem, że będzie mega pod górkę. Czyli generalnie kontrole są problemem. Zakładam, że IZ Kontrole są Secret pewnie problemem. też. Tak. O IZ Secret strasznie, o ile Mono Blue Terror jeszcze jest tam jakaś, powiedzmy, pirazowa szansa, o tyle wariant IZ-owy to już jest GG, serdecznie dziękuję, idę na herbatę, tak? Przechodząc już do samego deku, tutaj dek uległ minimalnym zmianom na dzisiejszy wieczór, mianowicie do tej pory grałem 19 landów, z czego 2 Idylli Grange, które mają nam podbić nie kreatury, przeważnie kreatury z flamingą, do których zaraz przejdę. 20 landów, 2 Idylli Grange, 18 planesów. Dzisiaj specjalnie w związku z tym, że śniegu za oknem nie ma, to żeby było odrobinę śniegu, to zagramy Snow Covered Planesami. Jeśli chodzi o dobór kreatur, to jest jednak deck, który się mocno na tych kreatur, na tych kritach opiera. Idąc od góry, Lunar Veteran, typ wiadomo 1/1, który ma nam pomóc gainować life. 4 sztuki Nowiec Inspektora i 4 sztuki jego klonu Traben Inspektora, tudzież na odwrót, który ma być naszym atakerem w pierwszych turach, ewentualnie blokerem, no i przede wszystkim daje nam clue token, który jest bardzo
wartościowym drawem. Dalej przechodząc do critów, 4 sztuki Raffine's Informantu, 4 sztuki Core Skyfishera. Core Skyfisher może nam bounce'ować różne rzeczy, od Lunar Veterana przez Nowy Inspektora, po Idyllic Grange'a. Albo nawet sam tempo play w Plainsa, żeby móc zreplayować go. Dokładnie tak. 4 sztuki Militia Buglerów, którzy mają przefiltrować się nam dalej po crity, 2-3 Vigilance. Bardzo fajny crit, przydaje się na wszelkiego rodzaju fogi, gdzie tangle lecą jeden za drugim. Wiadomo, że on na tangla jest troszeczkę koniec końców na skutek uboczny tangla odporny. 1 sztuka Steadfast Unicorna, który ma stanowić dodatkową pompkę. Grałem swego czasu 1 sztukę, Boże kochany, jak się ten typ nazywa, 1-1, który daje mi life, jak mój crit wchodzi, a przeciwnik traci, jak jego crit wchodzi. Na końcu języka mam. Dziękuję bardzo. Tak, jego w jednym z buildów grałem, ale stwierdziłem po wielu grach, że jednak ten Steadfast Unicorn bardziej mi się sprawdza, jeśli chodzi o potencjalny combat damage. Dalej przechodząc do speli, Prismatic Strandsy w ilości sztuk 3, wiadomo, trzeba się chronić przed różnymi zagrożeniami ze świata zewnętrznego. 4 sztuki Battle Screecha, jednak flyerzy to jest coś, na to często i gęsto przeciwnicy nie mają odpowiedzi. 4 sztuki Trap and Charmów, jeden z moich ulubionych speli w tym deku, bo jest ultra uniwersalny, tak? Jest spot removalem, jest spelem niszczącym enchantmenty, jest grave hate'em, więc wszystko co tych ryski lubią najbardziej, plus Guardian's Pledge w ilości dzisiaj, tym razem 4 sztuk, pompka +2 na instancie, to jest przeważnie nasz wesoły finisher. I przechodząc do sideboard idąc od góry, Destroy Evil 2 sztuki, removal na wszelkie duże crity typu rzeczony Chrysalis chociażby, typu spompowany Broodscale, licząc, że przeciwnik nie ma time safekeeping. Dalej, Revoke Existence w ilości 2, awki, nie awki, enchantmenty na początku gry, jak się zagra w drugiej turze na awkę, na niezniszczalny ląd. Bardzo dobry spell. 2 sztuki Standard Bearera i od razu przejdę do 2 sztuk Coalition Honor Guarda, tak zwany magnes, który ma nam potencjalne removale ściągać. Swego czasu grałem 4 sztuki Standard Bearera, 4 sztuki Coalition Honor Guarda, jednak stwierdziłem tak, 4 sztuki Standard Bearera nie mają sensu, bo Beret ginie od Fumesów, ginie od Drowning Sorrow, więc nie do końca się przydaje na Coalition Honor Guard. Lightning Bolt go już nie sprzątnie. Prawda, Galvanic Blast przy Metalcrafcie oczywiście go ściąga, ale jak już się podpompuje go Idyllic Grange'em chociażby o 1 oczko, to już przeciwnikowi jest dużo trudniej. 4 sztuki Dust to Dusta, czyli koszmar graczy grających awką. 1 bonusowa sztuka Prismatic Strandsów, żeby mieć koniec końców playset. I taka moja, w sensie ulubiona chyba karta z sideboardu, którą swego czasu grałem, Journey into Nowhere, ale podmieniłem na 2 sztuki Holy Lighta, tak? Czyli można powiedzieć Fumesy w białym czyszczą. Dla przypomnienia, bo Holy Light to jest dosyć niszowa karta, -1/-1 w non-white kreatury. Tak jest, na instancie dokładnie 2 bezkolorowe, 1 biała, non-white creatures -1/-1. Bardzo często zastykiwałem przeciwników tym spelem, zwłaszcza przy Buldocie. Również przydaje się przy birdach stworzonych przez Murmuring Mystica, tudzież wróżki, tak? W sensie często i gęsto ten spell, ładnie, elegancko, przeciwnik nie ma akurat kontry, czyści stół przeciwnikowi. To pokrótce tyle, jeśli chodzi o ten deck. Nie ma tu żadnych fajerwerków, absolutnie, natomiast jak mówię, gameplay jest taki, żeby od początku jednak wywierać nacisk na przeciwnika, drawować karty przy pomocy, filtrować przy pomocy chociażby Raffine's Informanta, szukać dalej crit przy pomocy Militia Buglera, drawować karty z clue tokenów, aż dobierze się Guardian's Pledge
tudzież Battle Screech. Tak jest. To co? Przechodzimy do ligi i myślę, że możesz trochę mnie przyciszyć, bo jednak się przebijam raz na jakiś czas. Dobra, to Ciebie. ja już tutaj magicznie. Ludwik pyta, czemu 4 pledże? Dzisiaj namówiłem Huberta na pozbycie się 2 Eagles of the North, zamiast tego gra jednym Plainsem dodatkowo i jednym Guardians Pledge'em, gdyż tak naprawdę robi to samo, a nawet lepiej niż Eagles of the North, bo robi +2/+2, nie +1/+1. Natomiast policzyłem i podzieliłem się tą statystyką z Hubertem, że realistycznie zagrywanie Eaglesa to jest tura około 9. Tak zazwyczaj, tak żeby mieć przynajmniej 50% szansy na zagranie tego, zakładając, że się go już ma. Bo przy kipnięciu ręki 3-landowej, przy 20 landach potrzebujemy średnio 8 drawów na 6 landa, zaś przy kipnięciu 2-landowej jest to drawów 10 albo 11, nie pamiętam dokładnie. Uwzględniając nawet to, że mamy klutokeny, no to nie jest szybko, a jest to agrodek, więc chcemy raczej kończyć te gry troszeczkę szybciej. W międzyczasie dołączyło do nas wiele osób, parę napisało nawet na czacie cześć, więc takie ogólne cześć wszystkim jeszcze raz. Hubert już Cześć, ładuje, cześć. Tak, na razie jeżeli komputer się moda na mu mnie obrazi. pozwoli. Tak, odrobinę cierpliwości. Wracamy po bloku reklamowym. Tak, odpowiadając na jeszcze jedno pytanko, Mighty Destroyer, można krzyczeć White Winnie Power, ale dokładnie to, co ty napisałeś, to może niekoniecznie. Tak, także zmiana Eagles na dodatkowego Plainsa i dodatkowego Pledge'a to jest na ostatnią chwilę, więc zobaczymy, jak to będzie działać. Moim zdaniem Eagles of the North ma średni sens w tym deku, bo po prostu tracimy tempo na cyklowaniu Plainsów, a realistyczne zagrywanie go jest w momencie, w którym tak naprawdę my chcemy już kończyć grę. I ten Pledge zrobi tyle samo albo więcej. Dokładnie, dokładnie. No zobaczymy. Jak my, no to nie jest tak, że dodaliśmy kartę, która jest absolutnie nieznana, tak? Po prostu myśmy Dokładnie. dobiliśmy do full play setu, no zobaczymy. I No mamy dobrze. pierwszego oponenta. Mamy pierwszego oponenta, zaczniemy pierwsi, zobaczymy, co wyciągniemy na ręku. No pięknie. Mulligan, Zero od lander, razu. czyli mulliganujemy się. No tak, powiem tak, szczerze, teoretycznie, gdybym miał ryzykować, to bym tą rękę kipnął. Natomiast znając moje szczęście, drugi ląd szybko nie przyjdzie. No to mulliganujemy się do 5. To Tak chyba być jest. najrozsądniejszy. Myślę, że to dobry wybór. No, Cóż, jedziemy będzie dalej. ciężkie otwarcie. Będzie ciężkie otwarcie. No dobrze. Dziękuję, Łukasz. Mulliganujemy Rogi się dalej. świąteczne. Czemu większość graczy narzeka na Modo, co najbardziej denerwuje, jak gracie? No, Modo jest po prostu bardzo starym, łatanym programem. Są duże problemy z interfejsem, z wyciekami pamięci, więc przy dłuższych sesjach potrafi też się zacinać po prostu, nawet na dobrym komputerze, więc... A do tego interfejs niektórym się nie podoba, bo uważają, że jest brzydki. Według mnie jest wydajny. Ja osobiście wolę interfejs tego typu niż na arenie. To się Kwestia zgodzę. upodobania. I co? I No mamy dobrze, czwórkę. musimy mulować do 4. Moim zdaniem zostawiamy Snow Covered Plainsa, zostawiamy obydwa, zostawiamy Inspektora i myślę, że wywalam Pledge'a i nie wiem, czy nie wywalić Buglera No musisz jednego 3 i nie karty wywalić wywalić. jednej informantki wyrzucić, tak? Bo zakładając, że trzeci ląd nam nie dojdzie, to zawsze w drugiej turze pociągnę kartę z Plutokena. Okej. Więc to kipujemy, wyrzucimy Buglera, wyrzucimy Pledge'a i wyrzucimy Informanta. No i co? Zagramy Plainsa, zagramy Inspektora i zobaczymy, na co nam przyjdzie grać. Chyba wróżki. Mamy wróżki. Czyli okej. No i Odrzuciliśmy przyszedł. informant, tak? No dobrze. Pobiegniemy najpierw. Zobaczymy, czy przeciwnik się skusi na blok. Zakładam, że absolutnie nie.
No, to by było trochę dziwne. W międzyczasie dostaliśmy od Ludwika pytanie, opinię na temat Great Sword of Tyr. Jest to equipment za jedną byle jaką jedną białą. Whenever equipped creature attacks, put a +1/+1 counter on it and tap up to one target creature defending player controls z equipem za jedną białą. Tak, jest, widziałem tę kartę, ona pojawia się w niektórych buildach White Winnie w ilości jednej sztuk. Nie testowałem, przyznam się bez bicia, więc się nie wypowiem, ale jak ktoś patrzy na zwycięstwa White Winnie, gdzie zgarniane są pucharki, to sporadycznie ta karta się pojawia. Jak mówię, nie grałem, nie wypowiem się, tak? Moim zdaniem to tak trochę przeczy teorii tego deku, bo ten deck chce iść wide, a nie pompować jedną kreaturę. Co prawda to nam daje możliwość ataku z innego kąta, że tak powiem, ale no nie wiem, nie jestem przekonany. Też do końca, jak mówię, nie widzę tej karty. Próbowałem swego czasu grać na przykład w sideboardzie Trapped in the Screen, to się bodajże nazywa, czyli Tak, taki jedną zatrzymana, taki droższe. Oblivion Ring. Tak, dokładnie tak. Zagramy sobie swojego Milisza Buglera, przeciwnik tu odpowiedzi nie będzie miał, będziemy mieli blokera pod hakera. Miscreantkę i tak wpuścimy, bo po prostu wpuścimy, nie będziemy mieli wyjścia. Tak. Call Skyfisher, okej. Zawsze Weźmiemy, Retrigger. przynajmniej jest to jakiś flyer. Tak jest. Blokuje Przejdziemy lataku. do Z Retriggeru Inspektora najprawdopodobniej. No, tak. Zobaczymy, co Oczywiście. nam przyjdzie w drole w kolejnej turze, ale celem będzie w zależności od tego albo inspektor, tudzież ewentualnie ląd, ale to jak my zobaczymy, co nam przyjdzie. Ląd ewentualnie po to, żeby wyciągnąć kartę z clue tokena. Tak jest. Uprzedzając pytania, tak poprawnie by było zaatakować w sensie najpierw zaatakować, potem zagrać Buglera, natomiast oponent i tak nie miał praktycznie żadnego wyboru i tak by nie blokował tą miscreantką, więc nie miało to większego Dokładnie znaczenia. tak. I zakładam, że nie zaatakował w ogóle. No dobrze. Skoro nie zaatakował w ogóle, to zakładam, że przeciwnik trzyma Brian Borowa, bodajże on się nazywa. Tak, Brain Barrow Intruder -2/-0 na ETB z flashem za jedną niebieską 1/2. Co on tu nam może sprzątnąć, tak? Informanta, wiadomo, że wszystkim w sumie może nam tutaj pogrozić. Dobra, spróbujemy przejść do kombatu. Za Co i chwilę samym będziemy się informantem, zastanawiać. czy coś jeszcze? Zobaczymy. Na razie zaatakowałem samym informantem. Zobaczymy, co przeciwnik będzie miał w odpowiedzi. Tak, to wydaje się mieć najwięcej sensu w tej sytuacji. I zobaczymy, czy pojawi się Brian Borough, czy nie. Chwila napięcia. Zastanawiam się teraz przypadkiem, czy jak zagrać, zagrywając tego Skyfishera, co sobie bouncenąć. No tak, no bo możesz albo w tej turze zrobić replay Inspektora, albo na przykład sobie bouncenąć Buglera, żeby zrobić większe value w następnej turze, a w tej turze jeszcze dograć landa i kraknąć clue. No to są opcje. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I tak prawdopodobnie zrobimy. Zobaczymy, co przeciwnik nam wybierze na blok. Wygrał nam hakera. OK. I chyba koniec końców zaryzykuję jednak opcję z bouncnięciem Buglera i dociągnięciem tej bonusowej karty. Odpowiadając na twoje pytanie, Ludwik, czemu nie Buglerem, skoro ma Vigilance'a, bo baliśmy się Brain Barrow Intrudera, który mógłby dać -2/-0 w Buglera i po triple bloku byłaby wymiana za nic, czyli brak wymiany. Dokładnie tak. No i dobrze. Czy nawet po double bloku. Kartę pociągniemy. Wystarczyłby ninja i coś. Tak, po double bloku nawet. Tak. 4 wolnej many. Sporo.
2 off one miny przeciwnik już zagrał, więc ewidentnie się po coś kopie. Ale 3 by przeszło z informantem, tak, tylko że jesteśmy na etapie early game i nawet jeżeli byśmy przebili te 3 obrażenia, to pytanie, czy zamkniemy tę grę dostatecznie szybko. To jednak wróżki mają snapy, counterspelle. Dokładnie tak. Snap właśnie nam się numer 1 pojawił. Napis z wynikiem zasłania liczbę kart. Przeniesiemy trochę napis z wynikiem. Tak, i zasłania też czas, więc robimy tak. I myślę, że będzie teraz troszeczkę lepiej. Blokować oczywiście nie mogę, więc wpuszczam. Zakładam, że pójdzie ninjutsu. Hacker. OK. A nawet Będziemy możemy na 16. na drugą stronę przenieść, to będzie jeszcze lepiej widoczne. O, myślę, że to będzie optymalny układ. OK, pojawia nam się miscreantka, czyli zakładam, że na rynku może być spellstaterka, czyli Skyfisher nie wejdzie. Na początek w endstepie pociągnijmy kartę z tego clue tokena. Co nam przyjdzie? Przyjdzie nam weteran. OK, mamy 4 many. Próbujemy, wydaje mi się, że pytanie, czy najpierw combat, czy najpierw zagrywamy tego buglera? No pytanie, czy ma counterspella, bo pytanie w takim razie, czy ten bugler w ogóle zresolwuje, bo nawet jeżeli nie ma spellstaterki, no to twardy counterspell też kontruje, tak? OK, spróbujmy najpierw zagrać tego buglera. Ewentualnie zagramy chwilę weterana, bo będziemy mieli 1 manę. OK, Pozwolił. widać, że się udało. Widać, że się udało. Zaraz zobaczymy, co nam wyjdzie. Inspektor, no to wybierzemy akurat tą wersję inspektora, bo czemuż by nie. I teraz tak, zakładam, że może mieć spellstaterkę. Zagrałbym jednak weterana, bo zawsze możemy go zagrać z Disturba. Tylko może najpierw spróbujemy combat. Tak, mamy też problem snapa, więc Dokładnie. możemy OK, przejdźmy do potencjalnie kombatu. nie mieć bloków, ale zobaczymy. Zobaczymy. I pytanie za 100 punktów, czy jest snap, czy jest Brain Barrow, czy wpuść? Brain Barrow to chyba niski wymiar kary w tym momencie. Nawet jeżeli zje nam tego inspektora, mamy pewność tego, że ten Tak, bugler tak. zostanie w stole. Będzie można następną kartę zresolwować. OK. Hubert, Jeden ty damage chyba nam typowo weszło. agro ciśniesz. Nie pamiętam, że w Rzeszowie grałeś kuldotą. Grał kuldotą w mainie, a w Team Trio Rakdos Madnessem, więc Tak. generalnie tak, Hubert jest agro enjoyerem. Tak, niestety skilli podgranie kontrolą niestety Bóg nie dał. To jest typowo agro, więc jak zaczynałem w ogóle grać Magica, to grałem Goblin Slayem wieki temu, więc jakoś tak sentyment do agrodeków jakoś tak został. Ja pamiętam, że moje pierwsze deki, jak zacząłem chodzić do LGS-a, to był jakiś rok 2009, chyba coś takiego. Bo pierwsze deki to było Naya i RDW. Więc też zaczynałem od agro i szczerze nadal wolę takie bardziej midrange'owe albo agro opcje niż kontrole. Jasne. Przeciwnik atakuje nam hakerem i atakuje nas miscreantką. Ten Brain Barrow Blok chyba tam siedzi. zblokował. Siedzi, ale wiesz, tak nawet jak siedzi, to i tak No mi to zawsze to jest ściana. Googlera nie spadnie. No, dokładnie. Zaraz zobaczymy, co przeciwnik wykombinuje.
Czy pojawi się ninja? Czy pojawi się snap? Pojawi się ninja. Jest duży ninja dla Okej. odmiany. Duży ninja dla odmiany. A, Mutageni Grove. O, karta, której dawno nie widziałem we wróżkach, bardzo popularna. Dawno nie widziałem tej karty Zesz... również. Rok temu była bardzo popularna, a ostatnio jakoś tak nie za bardzo. Tak, tak. No Swego czasu przed ponowną eksplozją popularności wróżek ta karta była grana. Teraz przyznam Sam się szczerze, że grałem bardzo 4 dawno nie. sztukami. No, tyle się grało. Bum, 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 bum. Co by tu teraz zrobić? Mamy 2 atakerów. Przeciwnik ma 1 blokera. Zostawiłbym sobie tego inspektora pod. Chociaż nie, czy inspektora. Zaatakowałbym weteranem tylko i wyłącznie. Zobaczył, czy go zblokuje. Jak nie, to mamy gratisowego flyera. Pytanie, czy w takiej sytuacji nie lepiej było zagrywać pre-combat kreatur, żeby zgainować te dodatkowe 1-2 życia? Zobaczymy. Zakładam, że na ręku jest na pewno OK. Nie ma, czyli nie na pewno. Spróbujemy zagrać tak. Spróbujemy zagrać 1 inspektora i ewentualnie wyciągnąć kontrę od przeciwnika. Jak się uda, to wtedy zagram 2 Skyfishera w inspektora i wtedy sobie zgainował kolejne życie. No pewnie 20 ten jest Skyfisher nie zresolwuje, ale próbować trzeba. Jasna sprawa. W szczególności, że chcemy zrobić szeroki board, oponent ma mniej życia od nas, nie chcemy mu dać zbyt dużo kart dobrać, chcemy skończyć tę grę w końcu. Mamy pledge'a na Jasne. ręce. Dokładnie. W tej chwili bym nie zagrywał w sumie nic, podtrzymam sobie manę na te strancy, bo w sumie możemy się pozbyć spokojnie przynajmniej 1 ninja, na spokojnie mi się wydaje. A teraz zagrywanie Skyfishera trochę nie miałoby sensu i targetowanie inspektora, bo zakładam, że tutaj jest jednak ten jakiś counterspell. Więc po Jasne. prostu puszczę turę dalej. Ok, miscreant. Dobije się do 5 kart. Sztuka 3. Sandro. Czysty gaz. Sandro. Off one mindy poszły, to teraz przeciwnik się posiłkuje miscreantką. No dobrze. 4 otwartej many, 5 kart na ręce. Land już był grany. Z tego co widzę. Tak jest, na samym początku był. I co, czy najpierw No strancy dobra. przed blokami, żeby zobaczyć, czy zresolwują, czy... Tak, ja bym tak zrobił, dokładnie tak. Ja bym w tej chwili puścił strancy. Ok, poszedł pierwsza kontra poszła. I teraz ewentualnie przeszedłbym po prostu do bloku i spróbował zagrać drugi raz. Brzmi sensownie. Dobra. Przechodzimy do blokerów. Blokować tego ninja? Chyba bym zblokował tego ninja. Drugiego. Bo... No problem jest, jeżeli strancy drugie nie zresolwują, w sensie Dobra, masz rację, dobra. Bo jeżeli zresolwują, to w sumie nic to nie robi, a jeżeli nie zresolwują, to stracisz. Tak, on dobierze, jeżeli nie zresolwują bez bloku. Mhm. No ale... Okej. Tak, mogłeś ewentualnie double blokować dużego, ale no wyszłoby podobnie w tej sytuacji, co teraz. Koniec końców tak, ale spróbujemy zagrać te strancy.
i zobaczymy, czy pojawi się kontra, czy nie. Uzyskamy odpowiedź na odwieczne pytanie, czy zawsze mają. Czy zawsze mają. Dokładnie tak. Nie mieli. Nie mieli, albo zdecydowali się nie grać. Tak. To też jest opcja. Jak to się mówi, jedno z dwóch. No dobrze. To teraz, najpierw zagrałbym, powiedziawszy szczerze, Idyllika na któregoś inspektora, bo to daje nam blokera do blokowania ninja. Tak bym chyba w ten sposób zagrał. Zagrał Skyfishera. Podnosisz drugiego, rozumiem, inspektora, tego bez skanterka. I podnoszę drugiego inspektora, dokładnie tak. Dokładnie tak. I nadal masz manę na kraknięcie Klutokena. Jakoś się tam trzymamy. Pomimo tego mulligana do 4 jakoś się jeszcze trzymamy. No, mulligan do 4 rzadko się zdarza, ale jak widać się zdarza. Dobra, ok, pojawiła się wróżka, kontruszka. Co zrobić? Pamiętał, że ten Skyfisher został na ręce. Pamiętam, że Skyfisher został na ręce, natomiast w tym momencie zakładam, że może mieć na ręku jeszcze jakiegoś ninja. Tutaj nic nie wymyślimy na razie, więc ja bym przeszedł dalej i ewentualnie trzymał tego pledge'a przed ninjutsu, tak, na pierwszą fazę kombatu. Zobaczymy. Czyli plecz potencjalnie defensywny. Tak. No niestety, przeciwnik ma 7 crit, ja mam 3, więc no i on ma 2 karty na ręce, my mamy jedną, więc przeciwnik jest w ciut lepszej sytuacji, ale biorąc pod uwagę fakt, że muliliśmy do 4, nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. Okej. Jeszcze poprawimy top deki. Rozsądnie, przeciwnik atakuje tylko flyerami. No niestety nie mamy nic w powietrzu, więc Nic nie ciężko mamy w jest coś z tym powietrzu. zrobić. Nic nie zrobimy z tym. Na pewno dociągniemy kartę z końcem tury, bo tutaj nic nam się nie uda wymyślić. Zobaczymy, czy przeciwnik ma ninjutsu, ale chyba nie za. No patrzcie, nie miał jednak. To dociągniemy kartę z końcem tury. Wesoły ląd, trochę nam się nie przyda. Skyfisher. Skyfisher nam się przyda. Brzmi świetnie, jeżeli tylko zresolwuje. Jeżeli tylko zresolwuje. No dobrze, próbujemy tego Skyfishera zagrać. Naszym potencjalnym celem jest inspektor. Tak. Gniewer tutaj mówi o manożerności tego deku. Tak, dek jest generalnie dosyć manożerny. Za tym też stoi moja idea wywalenia tego igla, bo i tak mamy co robić z tą maną. To nie jest tak, że ten six drop jakby slamujemy i jest koniec. Często można zagrywać mniejsze efekty i robić to value, tak gainować sukcesywnie przez długość gry. Zagramy tego landa, żeby mieć
manę na pledge'a, który nam się teraz Pytanie, puszczasz teoretycznie... turę, czy właśnie, czy krakujesz clue i szukasz na No, przykład one no, dropa? nie, na razie jeszcze chwilkę poczekam. Okej. Jeszcze chwilkę poczekam. Dwie karty na rynku to niedużo, ale też nie mało. W przypadku wróżek z tych 2 kart może się bardzo szybko zrobić 5. Bardzo szybko, to prawda. No, widzimy, że Fairy Seer numer 2. I zobaczymy, co zrobi z poskraju. Czy będzie top, Tak. czy jakiś inny wariant. 2 na bottom. Tutaj w ogóle też ciekawa sprawa. Gramy cały czas pierwszą grę, nikt nie jest jeszcze tak blisko zamknięcia jej, a już obaj gracze zużyli po ponad 10 minut z kloka. Wydaje mi się, że blokowałbym jednak spellstaterkę. No na pewno jeżeli wejdzie ninja, no to ta spellstaterka najbardziej boli, bo kontroluje praktycznie wszystko już. Dokładnie tak. Więc próbujemy spellstaterkę zblokować. Ok, pojawi się ninja. Przeciwnik zaraz pewnie zagra. Zagra Felicira, ok. A jak przeciwnik ewidentnie chce nas zabić z powietrza po prostu. Już nie potrzebujemy wybierania kart. Za 2 tury może nas potencjalnie nie być. Zobaczymy, jak teraz się ułoży, czy będzie top, bottom, czy jakiś mix. Top, bottom. Ok. No tak, teraz draw 2 kart bonusowe, jakby było mało. Tak, o miskryjantce wiedzieliśmy. Tak. Zrobimy sobie draw z tego clue tokena. Ok. Inspektor, byle nie ląd. Informant. Pom. Plecz nam się przyda, ale na tym etapie, jak jest tylu flyerów, to nie za bardzo. Więc No to jest tak próbowałbym naprawdę zagrać. walka o życie. No dokładnie, więc spróbujemy zagrać najpierw informanta. Może nam wyciągnie z transy. Pytanie z czatu, czy jest szansa to wygrać w ogóle w late game, czy może warto przejść do ofensywy licząc na błędy oponenta? Fair question. Gdybym miał Buglera, to bym tutaj ewidentnie cisnął, tak? Natomiast w tej O, chwili... doszedł Skyfisher, czyli tak naprawdę pytanie, czy ten Fraben Inspektor nam jest potrzebny, bo możemy zagrać Skyfishera i zrobić kolejny raz replay. Czy to Dokładnie tak, Inspektora, więc czy tak też zrobimy. Lunark Weteran też nam trochę gainuje życia, więc myślę, że jakaś szansa na wygranie tego jest. Jeżeli chodzi o late game pod tytułem, że to jest late game. Bo im dłużej ta gra trwa, tym no, te szanse tak topnieją trochę. Chociaż zresolwowanie Battle Screecha mogłoby tutaj namieszać mocno. Dokładnie cofnęliśmy sobie Inspektora. I zagramy tego Inspektora. Mamy 2 flyerów, nie najgorzej. Poblokujemy i hakerów, i ninja, więc ok. Wygląda to średnio, ale jeszcze nie ma dramatu. Także Battle Screech, Ludwik tu jeszcze mówi, że Unicorn też byłby dobry, Vigilance, pompka. Unicorn byłby bardzo, bardzo dobry.
pytanie, przeciwnik będzie atakował flyerami, chyba blokowałbym jednak Miscreantkę, bo to zawsze daje drogę, jak sobie go cofną z ninjutsu. Ferisir daje tylko Jasz z kraja. A mamy 3 miscreantki w stole, więc pewnie blok 2 miscreantek w przypadku ninja chyba najwięcej zrobi przy tym board state'cie. No, faktycznie minęła mi przeciwnikowi ponad połowa czasu. No, A my trzeba nadal trochę w zagęszczać lesie. ruchy, żebyś nie przegrał zaraz też. No, tak. O, all in. Alpha Strike. No, prawie all in. To ciekawe. Czyżby oponent dobrał No counterspella na tego pledge'a? Spróbujemy. Tak jak mówiliśmy, Skyfishery na Miscreantkę, Inspektor na Ninja, ten spompowany Inspektor. Co tutaj mamy jeszcze z chodzących? Inspektor tutaj. Tak myślę, czy poświęcać tego Lunarcha, czy jednak poświęcić Informantkę? No chyba chcemy domykać grę. Pytanie, czy w ogóle chcesz więcej blokować? Bo w tym momencie wpuszczasz za 6, może nawet ostatniego tego ninja pytanie, czy nie zostawić, aczkolwiek no oponent szuka counterspella tak naprawdę. On szuka czegoś. Dobra, wpuścimy 3 za, to jest 4, 5, za 6, tak? W tym Dobra. momencie 6 obrażeń. Dobra. Zobaczymy, co tam się pojawi, czy tam się cokolwiek pojawi. Brian Burrow. Czyli coś się nie skróci albo nie zabije, ale to jest bardzo niski wymiar kary. Okej. Ciekawe, co zrzuci z hakera. No, Highlanda. No surprise. Czy ryzykujesz Alpha Strike z Guardian's Pledge'em? Bo wydaje się, że się przebijasz, jeżeli nie ma nic. Czy ja się przebiję? 4, 3, będzie 4, 8. No przebijemy się. Próbujemy, bo to jest już, że tak powiem, tak późno, że chyba wydaje mi się, że zagranie tego pledge'a teraz. Właśnie, czy pre-combat, Ale bo teraz w mainie. mamy instant. A okej, czyli szukamy, jeżeli jest kontra, to nie Tak, atakujemy. Okej, podoba mi się ten plan. tak jest. Jest kontra. Przynajmniej wiemy, Tak, że czy ja tutaj coś jeszcze wyblokuję? Ile przeciwnik ma flyerów? Raz, 2, 3, 4, 5 flyerów. Ja mam 2, wejdzie za 3. no i jeszcze masz dodatkowe życie z Nowice Inspektora. Tak, i najpierw zrobimy Inspektora. I co, i krak clue, bo jak ląd, to chyba dogrywamy. No, tak też zrobimy. Krakniemy clue. No, Battle Screech. Są szanse, całkiem spore. Są szanse, więc nie atakuję, zostawiam. Są szanse. Jak przeciwnik dociągnie kontry, to zrobimy sobie kilku ładnych, eleganckich flyerów. To jeszcze nie wygląda tak najgorzej. Było słabo już? Z każdym kolejnym drawem coraz lepiej. Z mulligana do 4 cały czas przypominam. No dobrze. Rozstawiamy bloki. Skyfisher, staterkę, drugi Skyfisher, Miscreantę, Inspektor, hakera. Tutaj pójdzie, podłożymy Inspektora, tu podłożymy Brian Barrowa. Puszczamy. Nawet ninja nie zabija, więc... Nie, wiesz co? Tak. Zabija, Mutagenik zabija.
Proszę? Mutagenik zabija. Mówisz? No tak, okej, ale bo liczyłem, że jakiegoś life'a sobie No. zgainujemy jeszcze Jest to jakieś z ryzyko. weterana. Pytanie, czy stop deckował. Dobra, zryzykujemy. Ryzykujemy, że to nie jest Mutagenik Grove. Oponent nas podtrzyma w napięciu. Nie, no jakby Mutagenik to by już zagrał, prawda? No raczej, bo to jak ma jedną kartę na ręku, to jest no-brainer, tak? Widzi, że my nie mamy many na żadne pledże i na żadne strancy i tak dalej, więc ma Okej, coś czyli innego. ninjutsu. No to do jednego. No Do to jednego. trzymamy się twardo. Trzymamy się twardo. No dobra, ja bym zagrał w mainie teraz ewidentnie Screecha, tak? A potem decyzja o atakach ewentualna. No, dokładnie. Zobaczymy, czy w ogóle nam to... Okej. Dobrał. Dobra, Na Warriors równiuteńko 4. Czy my coś tu jeszcze zrobimy? Zagrywasz z grobu Battle Screecha. No tak, zagram, tylko tak patrzę, jak ja sobie ten damage rozłożę. No to myślę, że najmniejszymi crack clue, bo jeżeli dojdzie one drop, to zagrywamy landa i one dropa i Poczekaj, zrobimy jeszcze inaczej. Krakniemy najpierw clue. przypominam ci, że masz 8 minut na kloku, więc Tak, widzę. Elegancko. jest i one drop. Jest i one drop. No i teraz tego one dropa możemy właśnie tapnąć pod Battle Screecha. I tak też zrobimy. Tapniemy też weterana i Informanta? pewnie informant. Bo ma 2 w Tak, plecy tak. tylko. No ciekawa to gra, nie powiem. Byleby dotrwać do drugiej i wygrać drugą, bo będzie cienko z czasem na trzecią. Będzie cienko. Dobra. Puszczam. Staying alive, dokładnie. Bee Geesów puszczać nie będziemy, ale tak. Nie, bo potem nas wyłączą na YouTubie. Jeszcze każą płacić. Miliony monet. No powiem wam, jako pierwsza gierka łatwo nie jest. Łatwo nie jest. Przeciwnicy też ma zagwozdkę, co robić. Zakładam, że nie dociągnął landa, aczkolwiek życzyłbym mu tego. No dobrze. No znowu Alpha Strike. Bardzo, on musi się przebić. Będzie Wszystko, co ma próbował 2 jak z szalony. przodu, trzeba zablokować na pewno. Właśnie nie sądzisz, że Skyfisherem może dużego ninja? Impem dużego ninja. Tak, i Aberdem małego, okej. Tutaj tak i tutaj tak. Przebije się za 2. No, to jakby jak ma mutagenika, to ma mutagenika. To więcej nie Jest. wymyślimy tutaj. No dobra. Jesteśmy na 2. Oponent poddał.
Wydaje No mi się, że te dobra. alfa strajki były trochę błędem z jego strony. No to sideboarding. Sideboard. No Never give dobrze. up. Never give up, nawet o 4. No dobrze. Dokładnie. Co tutaj byśmy wsadzili? Moim zdaniem, podobnie jak w przypadku Kuldoty, Traben Charmy są troszeczkę. Ale Holy Lighty wyglądają cudownie. Holy Lighty wyglądają tutaj bardzo ładnie, tego Holy Lighty od razu dodamy. Czy grałbym czwarte strancy? Pytanie, czy chcesz grać wszystkie te 4 Frabencharmy? Może warto na przykład Nie, wysajdować. nie, nie. Traben Charmy wylatują już na pewno 2 na podmiankę z Holy Lightem. Wydaje mi się, że usunąłbym jednego Charma i dał jeszcze jednego stranca, tak? Brzmi sensownie. I tutaj chyba nic innego. Możemy wrzucić, nie wiem, standard BRR zamiast inspektora, jako ewentualnie magnes do snapa. No ma też mutageniki, ale pytanie, czy to jednak dużo many za nie największy efekt. Dobra, kipujemy tak. Podmieniliśmy 3 Traben Charmy na 2 Holy Lighty, jedne strancy i jedziemy. Teraz trzeba się będzie ultra śpieszyć. Co mamy? Mount, 2 planes, przyzwoita ręka. Mamy one dropa, two dropa, pledge'a, strancy. Jest wszystko, kipujemy. Jest wszystko, kipujemy. I pamiętamy o czasie. Tak, jesteśmy 30 sekund do tyłu versus opponent. Zobaczymy, co nam tutaj zagra. Zakładam, że jakieś Ferisy, Miscreant, było blisko. Ludwik chciał wywalać informanty i lunarków. Ten lunark weteran to nam przeżył tę grę i praktycznie wygrał samodzielnie. No, to prawda. Nie ma żadnego wywalania lunark weteranów. Mylisz się. Jeszcze z Disturba lata. Jakby nie. To byłby poważny błąd. Wyrzucenie tego lunark weterana. Co nam się pojawi? Mały czy duży? Nie, 2 mana to duży. Jak 2 mana to dużo. Oponent sam jeszcze nie wie. Nic. Trzyma Sam nie kontrę. wiem. Trzyma kontrę na tu dropa. A nie przyszedł do bloków po prostu. Okay. No bywa i tak. Mi też się zdarzało. Tak. O. To co, chyba nadal informant i pewnie zrzucamy strancy, nie? Zdecydowanie, skoro mamy jeszcze drugą sztukę na łapie, możemy tu najpierw zagrać informanta, już nie przechodząc do kombatu, bo przeciwnik tak nic nie zrobi. I zrzucimy strancy. Hop. Tak jest. I jazdunia do przodu. Nie lecimy na żadnego kloka, wygrywamy 2-0. Tak jest. Taki jest nasz cel. Okej. Combat. Skracamy, czy próbujesz jednak strancować, żeby zjeść tego? Bo na pewno blokujemy. Na pewno blokujemy. Na pewno blokujemy, co to też uczynimy. Ja bym poczekał, wiesz co? Bo on jak ewentualnie rzuci mutagenika, to wtedy odpowiemy, tak? No to go. Myślę, że nie rzuci. Tak, 6 minut na kloku. Mamy co prawda parę sekund przewagi nad oponentem, ale i tak trzeba grać. Okej, Brian Barrow. Spróbujemy zestransować teraz. No to cyk z grobu. Nie, Boże, przepraszam, z grobu, nie ten. No z ręki to nie mamy many. Nie mamy. Nawet landów tylu nie mamy. I co, pójdzie jakiś counter spell, czy jakiś, prawda, spell pierce, czy nie?
Przynajmniej wyprzedziliśmy przeciwnika w ilości czasu. Teraz on jest 30 sekund do tyłu. I myśli, czy to kontrować, czy co robić. Nic nie zrobi. Nic nie zrobi. No i super. Proforma obniży atak. Odbiją się od siebie. Nie damy oponentowi. No i mamy święta. Bum, 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 bum. Tapland tak musimy zagrać, wydaje mi się. Okej, może zrobimy najpierw tak. Przejdziemy do kombatu tym informantem i zobaczymy, co wyjdzie. Franek pyta, co karty takie małe. Mógłbyś. Myślę, że zrobimy potem krótką Mógłbyś. przerwę Tak. i poprawimy trochę interfejs, żeby był bardziej widoczny też dla widzów, tak, bo faktycznie masz dosyć niewielkie te karty. Ale najpierw dograjmy, Dobra, bo mało czasu na kloku, więc tak. to. Spróbujemy zagrać Skyfishera, weterana. Nie zagramy go, widzę. Poszedł kontra. Twardo. No dobra. Tak, tutaj możesz tymi kartami ze stołu manipulować, ale jeszcze jak masz ten pasek z upkeep, draw, main i tak dalej, to możesz go podnieść. Tam są takie kropeczki na samym środku. Wtedy ci się ręka powiększy. Snap w Lunark weterana. Na samym środku trochę wyżej. Nad atakiem. Nad napisem atak masz. A tutaj, ten, w sensie Tak tak. jest. Okidoki. O. Okidoki. Dla ciebie też, Franek, serduszko. Bind the Monster, wow. Przeciwnik ma jedną kartę na ręku. To trzeba zostawić stół. To co, Lunark w Buglerę, czy trzymasz strancy? Wiesz co, chyba zagram jednak weterana i będę ekipował strancy. Zobaczymy, czy wyciągniemy kontrę. Dzisiaj nie jeleń, tylko renifer. Staterka. Święta idą. Hubert ma choinkę, ja mam rolę renifera. Okej, ja bym zagrał jednak tego buglera w tym momencie, bo zawsze zgainujemy sobie życie, on z pelstaterką No i mamy buglera dobrego blokera na wyciągnie. ninja dużego też. Dokładnie. Miejmy nadzieję, że ostatnią kartą nie jest counterspell. No, miejmy. Nie jest. Trzy Battle Screeche do grobu, wow! Ja nie do grobu, na bottom na szczęście. Na szczęście tylko na bottom. To nie na szczęście, ja bym powiedział, że właśnie źle, bo jakby do grobu poszły, to... Okej, w tym sensie, no dobra, okej. Bugler na bota stawianie do grobu. To nie ma level and rumble. Ja ostatnio przyzwyczajony do grul rampy jestem, to u mnie to wszystko leci do grobu. No dobrze, co my tu mamy? Zagramy sobie ląd. Czy przejdziemy do kombatu? No ten Bugler wygląda Czy najpierw zagramy Kree? Proszę? Bugler wygląda zacnie, ale tak, twoja liga, rób. Dobra, okej. Dobra, próbujemy tak. Weteranik. Okej, wyciągnięty. Zagramy inspektora. I bym zagrał tego weterana jednak. Więcej życia, bloker w powietrzu, zamiast na przykład spell staterką. I potencjalnie ewentualnie wyciągniemy
wyciągniemy kontrę, jeśli jest. Czy wyciągniemy kontrę? Czy disturb to jest cast, czy to jest umiejętność? Bo nie jestem pewien, czy my to możemy, czy to jest w ogóle kontrowalne. Teraz się przekonamy. Jak widać, jest kontrowalne. Tak, Jest jest kontrowalny. to cast, jest to alternatywny koszt castu. Pytanie do Huberta, jakie karty najlepiej discardować z informantki? No chyba to z flashbackiem, nie? To chyba tak. Ewentualnie z disturbem. Albo z disturbem, tak. Poleci nam 2 lataczy. Zobaczymy, czy dociągną ninja. Blokerów nie mamy. Dociągnął Leci ninja. Więc wiemy, że spellstaterka jest na ręce i wiemy, że może kontrować spela o CMC2 w tym momencie. Tak jest. Okej. O! Czy zagrywam tego weterana teraz? Chyba nie. 3 Bo on minuty. tak zostanie Hubert, 3 skontrowany. minuty. Okidoki, okidoki. Myślę, że musisz zagęszczać, bo to już... Dobrze. Zobaczymy, czy nam wyciągnie blokera, czy nie. Wyciągniemy, chyba jeszcze nie. I puścimy. Żeby utrzymywać jednak tę przewagę czasu nad oponentem, bo Mhm. nieważne, czy jest 1-0, czy 0-0, czy 1-1, czas to Sure. koniec. Teraz bym puścił strancy. On się na całe szczęście długo zastanawia. Okej. I pociągniemy kartę. Pięknie. Wszedł Battle Screech. Zagramy tego Battle Screecha od razu. Spróbujemy zagrać jeszcze raz, bo w takim wypadku starczy nam. Tutaj pewnie Tak. warto było zagrywać tego Lunar Veterana, ale mało czasu, więc... Tak, tu już nie będziemy tutaj za bardzo kombinować i spróbujemy po prostu nawet nie, no to nie atakowałem nawet to w tym buglerem, zostawię go na kolejny na kolejną turę, podpompował wtedy wszystko pledżem. Ja ci też teraz Hubert na szybko podpowiem, że pod 6 masz skrót pod tytułem Pass All. Jeżeli nie chcesz nic robić poza blokami, Wiem, tylko powiem tak, jak gram, monitor jest tu jest klawiatura i głowa nie ogarnia. no, O, okej. bo wiesz, on już będzie grał na czas stricte. I nie wiem, czy tu się uda któremukolwiek z was skończyć, no chyba, że tobie się uda jakiegoś pledża szybko zrezolwować, ale masz 1,5 minuty. To są dosłownie dwie tury tak naprawdę często. Albo i mniej. Okej.
Dispel. Dwoma pobiegniemy. Oponent 0 kart na ręce, może uda nam się wygrać faktycznie nie na czas. Trzeba szybko. No i na czas, ale było już przesądzone praktycznie. O panie, To było skończymy o 2-0. drugiej. Pierwsza gra z mula do 4. Zrobimy sobie teraz krótką przerwę i słyszymy się za kilka minut. I wracamy po przerwie, jesteśmy 1-0. Hubertowi udało się wygrać praktycznie zarówno na czas, jak i damage'em, bo nawet gdyby tego czasu, nawet gdyby oponent nie wygrał, nie przegrał na czas, to i tak byśmy go zabili po prostu w następnej turze i lecimy dalej. Jedziemy. I dziękujemy za telefon od słuchaczy. Tak, przyspieszymy grę. Mamy kolejnych gości, tak, dzisiaj White Winnie. Pierwsza gra była na Monoblue Wróżki. Co my tu mamy? Mamy 3 lądy, play na pierwszą turę, play na drugą turę. Keep, Się dobierze. keep, 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 keep. Dwóch weteranów, inspektor, Battles Cage, 3 landy. Okej. Przeciwnik muli do 6. Czego brakuje w White Winnie, żeby było top deckiem? Czy białych crit z haste'em? No to by było zaburzenie color pie'u na pewno. Może lepszych, agresywniejszych one-dropów. Przeciwnik muli do 5. Może combo, może szuka. Może szuka. Nie mam pojęcia co ma, ale wydaje mi się, że zagram weterana, w drugiej tura weterana, inspektora. Nie będę tu chyba zagrywał w pierwszej turze. Inspektor jednak ten live gain może się okazać nieoceniony w late game'ie. Zobaczymy. OK. Jest zielony, czyli co? Wole, rampa. Albo Glee. Dużo rzeczy. Albo Glee. No, dużo rzeczy może być, to fakt. Tak, są agresywne one-dropy typu Savannah Lions, ale nie robią nic więcej, nie dobierają kart. Tak jak No nie. Novice Inspector czy Fraben Inspector. OK, przeciwnik myśli. Może Dredge.
Ok, na razie nie ma nic, więc po prostu zrobimy kombat szybki. Dogramy ląd. I co, drugi lunar Kinowis, nie? Tak jest. Dokładnie w takiej Idziemy kolejności. szeroko. I czekamy, co oponent nam I czekamy, napowie. czym on w ogóle gra, dokładnie. Ok. Czyli Bogle. Bogle, Trafione. Bogle, mój Boże Bogle. Rany boskie, no dobra. No dobrze, co tu musimy zrobić? Co, szukać się po Trabenczarma? Póki No, co. szukamy Enchantment Removalu. Tak jest, na razie sobie jeszcze troszeczkę zgainujemy życia, cofniemy sobie inspektora na łapkę. Zagramy tego inspektora, kombatu nie będzie, bo nam sprzątnie to, co nam zależy. I puścimy. A patrz, jednak trafiliśmy na Bogle, no. Widzisz? Szansa była. Armadillo Mała, Clock ale się pójdzie. stało. Jest, Armadillo Clock. jest i Fair Strike, jest Trample, jest wszystko. I zaczynamy odjeżdżanie z życiem. Zaczynamy. Co nas tu ratuje? Ratuje nas. Czy przypadkiem on nie zaatakował, czy mi się wydaje? Nie zaatakował, ale nie wiem, czy przypadkiem, czy specjalnie. Okej, Ale co, my chyba dobra. agresywnie, nie? Chyba Screech. My Battle Screech zdecydowanie. Battle Screech zdecydowanie. Dobra. Zostawiłbym ewentualnie jednego Lunarcha na poświęcenie, bo zawsze po Disturbie on nam da flying. I po Tak, no prostu tutaj natomiast trzeba poleci. pamiętać, że oponent też ma Trampla na tym, więc to nie ma czemu Ma. No i ufać. zakładam, że jakieś ma Ramfru i tak dalej. Ale okej, no 35 życia to już nie jest najgorzej. Minusem jest to, że on sobie doda życie, że tak powiem, po kombacie. I coś czuję, że poleci. Aha, szuka sobie enchantu. Crucifix No, Insight. nie widziałem No, tego bardzo dobrze. jest Spice. Jest Spice w tych boglach. No dobra. My ciśniemy flyerami. Tak, oponent może nawet potencjalnie mieć ten Little, chociaż bardzo mała szansa, więc co pewnie krakujemy clue i zobaczymy, co wyjdzie. Skrakujemy za chwilę klub, zatem mamy na rynku strancy, więc. Można było w sumie skrakować klub Pre-Combat i szukać Guardian A, Spleta, liczyć na. żeby był Lindal. Nie, zabrakłoby nam oczka jednego chyba. No, Nie no, 5. 5 Tak, atakuje. byśmy A mieli tak, jednego oczka by nam zabrakło. no, chyba żebyś Tak, tak, zaatakował tak. Razy 5. wszystkim, zaatakowałbyś wszystkim i byś miał. Bo nawet ten pseudo-lifelink by nie zadziałał. No, okej. No Bo to dobra, jest zobaczymy, trigger co będzie ability, więc teraz. on by nie wszedł w ogóle, a nawet jakby wszedł, to i tak się przebijałeś. Drugi Tak. cloak. I tutaj przypomnienie, że cloaki się stakują, jeżeli chodzi o life gain, ponieważ nie jest to lifelink, tylko jest to triggered ability. I Ale jeszcze co, dodam. po ataku oponenta po strancach chyba już wygrywamy. Liczmy 4, 8, 9, 10, Ach, 11. jeszcze Wygrywamy. nie. Tak, zaraz mamy 4, 6, 6, 7. Nie, no okej, nie wygrywamy. 9. Ale to i tak no to na 2 ataki to chyba strancy warto. No pewnie, że strancy warto.
wyciągnąć tego clue chyba, nie? No, plecz na pewno zabija, tak, znowu. A jak nie, no to zawsze można tego informanta zagrać i tak mamy z grobu strancy, więc... Tak też zrobimy. Może coś nam jeszcze spicy przyjdzie. Chociaż za jedną manę to chyba niewiele będzie. Trabenik, okej. No, landu nie zagrywałeś chyba w tej turze, więc... Nie Jak be... zagrywałem, więc Jeżeli będzie trzeba, no to jest opcja. I co, wszystkim nie trzeba. czekaj, mogę mu tego chyba gościa, on ma jakąś aurę, czy nie? Nie ma żadnej aury, nie? No ale ma Ja mogę hexproofa, po prostu... Ma hexproofa, masz to w rację, ogóle. oczywiście. Mea culpa. Dobra, zostaje na 2. A ja zapomniałem po przerwie. Ach, moje rogi. Co to za świąteczny odcinek bez reniferowych rogów? Okej, Rumble. Z Rumbla nie wyciągnie Rampflu. Co ma? Spirit Linka, Bogla, Sentinel Eyes, Ethereal Armor. No szczerze powiedziawszy, co wyciągnął? Sentinel's Eyes. No ale z tymi strancami w grobie to by nic nie No dało. dokładnie. Chyba że ma Dokładnie. Ramfru. No Nie teraz ma. już nie może Nie, mieć nie ma Ramfru. many, znaczy już nie ma many na Ramflu. Tak jest, także kończymy. I od razu zagramy. Strancy. Na zielony. I pobiegniemy zaraz flyerami. Skonsiduję, czy... twardy. No dobra. Jak miło, Od oponent razu daje przejdę. dokończyć. No dobra. Pierwsza do przodu. Teraz tak, co wrzucamy w tak zwanym sideboardu? Zdecydowanie wrzucamy standard bearerów w ilości 2. Zdecydowanie wrzucamy Coalition Honor Guarda. Strancy chyba bym wrzucił koniec końców. No w Teraz tej grze zrobiły super robotę. super roboty. Co nam się nie przyda, koniec końców? Pytanie jeszcze, czy nie chcesz dodatkowych Destroy Evilów jako enchantment remove? Tak. Destroy Vilif i ewentualnie tych Revoke Existence'ów, tak? No bo to też sprzątają Też. enchantmenty, prawda? Więc tutaj ładnie wsajdowaliśmy, uwaga, 9 kart. 5 kart. Trzeba jeszcze coś wywalić za nie. I pytanie, co? Niestety tak. Wydaje mi się, że tak, live gain jest ważny, ale nie jest aż tak ważny w tym wypadku. Wyrzuciłbym tak, Traben czarny zostają na pewno, inspektorzy tak dają nam draw. Wyrzuciłbym weteranów, wyrzuciłbym koniec końców buglerów, bo buglerzy nam nie przefiltrują nam, przelecą nam przez spele, więc będzie po prostu pusty przelot. Zależy nam bardziej w tej grze na spelach niż na critach. I tak myślę, Steadfast Unicorna wyrzucić, czy wyrzucić... A może jednego Guardian's Pledge'a? A może nawet 2 Guardian Pledge, powiem ci. Czyli I co, jeden zostawić lusterk... jednego zostawić weterana na wszelki wypadek. Just Okej. in case. No, tak zrobimy. Dobra. One lander.
Nie. Jesteśmy na nie. Pomimo Destroy i 2 Fravencharmów One-Landerom mówimy zdecydowane raczej nie. Tutaj jest tak, tutaj mamy informanta, którego przerzucimy, w sensie wyrzucimy sobie strancy do Grave'u. Tough call, powiem szczerze. No tak, no bo możemy Core Skyfishera wyrzucić albo Pledge'a. No Pledge daje nam możliwość szybkiego wygrania. Wydaje mi się, że wyrzuciłbym Pledge'a jednak. Kipnąłbym tą rękę i Okej. wyrzucił Pledge'a. Przeciwnik coś pisze do mnie po włosku, nie mam pojęcia co. Wesołych świąt. Na pewno. Na pewno. Okej. Coalition Honor Guard, spoko, poczekamy po więcej lądów, zagramy Inspektora. Natomiast nie jestem przekonany co do tego, czy to włoski, patrząc po tym kawałku, co widzę. Tak? To może być A może portugalski. może być tak, masz rację. Aczkolwiek 4 literki K, jedna po drugiej, chyba w żadnym z tych 2 języków nie występują jako słowo, więc... No dobrze, przejdziemy sobie do kombatu. Za chwilę zagramy Informanta. I w zależności od tego, co wypadnie, zobaczymy, co zrzucić. Czy strancy, czy... Ja bym jednak wyrzucił strancy, tak? Bo będziemy mieli 4. ląd, czyli zagramy Honor Guarda i troszkę będzie już... No to daje na pewno pewność tego Honor Guarda w 4. turze. Tak jest. I puścimy turę. Okej. Ancestral Mask. Na trójce. Zaatakuje, nie odważył się. No dobrze. No, atakowanie w gościa, który może się skrócić o Destroy Evil brzmi super. Destroy Evil pójdzie w maskę. Pytanie, czy próbujesz wybejtować, atakując na przykład wszystkim, czy... Fair point wszystkim. No dobrze. Na pewno zaatakuje informantem, zobaczymy. Tego inspektora trochę mi szkoda, bo jakby z tego bouncnę pod Skyfishera. Zobaczymy, czy się pan skusi. A, ja myślałem, że będziesz zagrywał właśnie Destroy Evil, jakby zablokował on, to wiesz, zjadasz Bogla. A, no tak. Czyli w tę stronę myślałem, ale... Okej. To co? Na razie jest na czysto. Przyjmujemy na razie damage i Score Skyfisher i Retrigger Inspektora, tak? Tak jest. Życie to resource. Mamy go aż 20 punktów, także... O ile opon nam nie zagra teraz Armadillo Cloaka, a nawet jak zagra, to Ale jest koniec świata. nawet jak zagra, to będziemy żyli po prostu z Armadillo Cloakiem i tyle. Sprzątniemy go, zrobimy draw. Okej, drugi Ancestral. Bogiel już 9-9. Okej, drugi pan z Hexproofem. Ale to co, chyba nadal preferujemy Honor Guarda na następną turę i najwyżej Tak, przyjmiemy zdecydowanie, tego, albo zdecydowanie. stąd Dlatego ja bym tą 9 wpuścił po prostu, tak? Mhm. I tyle. Bo No. to nie ma sensu tutaj zagrywać stranców i tak dalej. Stranców zostawmy sobie na później, kiedy ewidentnie będą nam przydatne. W kolejnej turze zagramy, polecimy Skyfisherem, zagramy ląd, zagramy Honor Guarda, będziemy ściągali. Ideolo. No to oponent już chyba ma pograne.
Nie mówmy hop, ale powiedzmy, że jest taka szansa. Spróbujemy pobiegnąć obydwoma. Zagramy 4. ląd, zagramy Honor Guarda, będziemy mieli 2 crity pod strancy. Tak, mówisz, że grają Ramfru, no to Ramfru jeszcze nas ewentualnie boli faktycznie z tego Honorgarda. Właśnie, bo pytanie, czy nie chciałbyś na przykład rozwalić najpierw tych Ancestral Masek, żeby ten Ramfru ci nie nie zrobiło. No, w sumie fair point. Dobra, zróbmy tak. Macie rację. Zniszczymy najpierw. Co prawda one są na instant speedzie, ale już. No już zróbmy to teraz. Zróbmy to teraz, żeby tam się nagle nie zaczęły jakieś cudawianki dziać. I oddamy turę. No, oponent z 2 kartami na ręce. To już mało można. Trzecia maska. I Flying. flying. No dobrze. Tak, no to jest drobny problem, ten flying. Tu się w takim wypadku chwilkę posiłujemy. Atakować nie będziemy, zagramy po prostu Honor Guarda na wypadek jakichkolwiek innych enchantmentów. Mamy 2 clue w stole, 4 wolnej many przynajmniej na turn 7. Atakuje. Nie atakuje. I w sumie słusznie robi. No, na 11 życiach też on nie może aż tak sobie pozwalać. Dobra, my atakować na razie nie będziemy, zagramy sobie po prostu Honor Guarda. Żeby przyciągać enchantmenty przeciwnika. Jak się moda odetnie i nam pozwoli. Tak, jak się moda odetnie, odobrazi. Odobraziło się. Tego ląda bym zagrał i puścił turę. Obydwa jesteśmy na 11 życia. Ściągamy enchantmenty. Za 5 sobie możemy pozwolić przyjąć. Będziemy się kopać po prostu, tak? Będziemy się kopać i tyle po Pytanie teraz, co oponent wybierze z tego Rambla? Tutaj nie widzimy. Już przesuwam pasek. Miał Ledgewalkera, Foresta, Malevolent Lamb, czyli 2 crity. 2 crity albo Forest, czyli I wziął Ledgewalkera. Okej. Na czacie lecą hot take'i dotyczące Coalition Norgarda. Przemilczę je. No, Ledgewalker na szczęście łatwo blokowalny przez Skyfishera. Dokładnie tak. Oponent nadal bez ataków. Ciekawe. Wiesz co, boi się chyba tego, że my ewentualnie możemy. Okej. Czy najpierw clue, czy od razu zagrywasz? Najpierw clue. Najpierw zobaczmy, co jest z tego clue. Ciekawego. Nie Skyfisher.
Ok, Skyfisher w Inspektora to wydaje mi się, że chyba będzie najbardziej rozsądny gameplay w tej chwili. Multiplikujemy sobie clue, bo jak teraz odskrakujemy clue i trafimy jakiś enchantment Immortal, i tak go nie zagramy. Tak. Pytanie, czy nie boisz się tego Ramfru, które oponent może grać, no pewnie gra? I jeżeli zabije ci Honorgarda drugą jego kartą na ręce, na przykład byłby właśnie Okej, kolejny może być, enchantment. może być. Dobra, masz rację, to taki będzie nasz bezpiecznik. Słuszna uwaga. I puścimy. Niczym się nie przebijemy, bo nie mamy jak. Dobra, zobaczymy, co przeciwnik tutaj No, wymyśli. do tej pory nie atakował, więc chyba No tak właśnie nic będzie. się nie zmieni. On chyba będzie czekał na to faktycznie, na to ram through, tak? Kraknijmy tego Tak, ale clue. teraz już masz 2 sztuki, więc jesteśmy zabezpieczeni dosyć mocno. Ideolo. Pasa. Tylko pytanie, czy teraz bardziej chyba w tego Angelika, bo nam A chyba pytanie, czy w bardziej... ogóle chcesz to zagrywać od razu, czy nie chciałbyś na przykład poszerzyć boardu, tak? Ten No to Skyfisher, ma, na tak, przykład tak. Inspektora, Zagralibyśmy play. Skyfishera, żeby mieć tego drugiego atakera latającego. Zagrałem Inspektora, przytrzymał sobie strancy. Dobra. I puścimy turę. I myślę, że na spokojnie już teraz cruising do końca. Ta gra już się kończy. No na pewno jak to oponent oddekuje landy, no to nie będę mówił hop, ale Ale jest już całkiem niedaleko. jest już całkiem blisko. No dobra, to co? Spróbujemy teraz od razu. Wydaje mi się, że w mainie jest Co, do sprzątać ten. ofensywy przechodzimy. Okej, Enchanted Creatures Flying. Postawmy go przed faktem dokonanym. Możesz też ewentualnie Ancestral Maskę i zrobić z niego 1-1 lataka. A nawet to nie będzie, powiem ci, głupi pomysł. Masz rację. Będzie latał, ale jakby nie latał. Z takim powerem i toughnessem to może sobie latać. Może sobie latać. O, Nawet tam jest safekeeping nie działa, bo musi stargetować którąś z naszych kreatur. najprawdopodobniej, jeśli nie ma żadnego... Chyba, że tam jest Yor. A, A nie, you tak, control. Yor control. Okej, no to nie będzie mógł. No dobrze. To No niestety. kidoki, z tego jednego się wybronił. Wyzerował sobie ilość kart na ręku. My zagramy jeszcze jednego inspektora. Więcej clue, Zagramy więcej tak, będziemy dobierania. kolejnego więcej dobierania, dobierzemy sobie, krakniemy sobie od razu tego clue, żeby nie trzymać nikogo w niepewności. Może coś jakiś jeszcze kolejny trafi inspektor i się trafił. Więc zagramy kolejnego inspektora. No i co? I kopiemy się Powolutku. dalej. Powolutku. No. I plecz tutaj wcale nie jest potrzebny, jak widać, jak niektórzy mówili, że jest kluczową kartą w tym meczapie. Wystarczy dostatecznie szeroki board. Czyżby poszedł kolejny ląd? Nie, wydaje mi się. Będzie kreaturka do blokowania? Nie, Abandoned abandon. Grove, czyli redraw. Tak, no powiem ci, Hubert, że jeszcze nie mieliśmy takiej aktywności na czacie z żadnym innym deckiem, żeby ludzie się tak wykłócali Tak? o wersję karty. White Winnie wzbudza dużo emocji. No proszę, proszę. Temperatura rośnie, za oknem spada, czyli równowaga musi być. A jeżeli chodzi o śnieg, to tylko na plańcach w tym momencie. Tylko na plańcach, dokładnie tak. Może u kogoś na czacie, ktoś może pochodzi z krain Polski lub też niepolskich, gdzie śnieg spadł. W Warszawie nie ma. Jak to się mówi, nie ma i nie będzie chyba w najbliższej przyszłości.
No dobra, my kontynuujemy nasze kopanie się. Jak tylko dojdzie do naszej tury. Dobra, kopiemy się najpierw. Jeszcze więcej draw. Ale i więcej powera. To, czego potrzebujemy. Strancy, ok, dobra. Jeszcze się kopiemy. Na tym etapie gry te strancy to już kolejny gwóźdź po prostu. O, fajny ląd. Fajny ląd. Zagramy Skyfishera w Inspektora. Zagramy Grange'a Skyfishera. I zagramy tego Inspektora i puścimy turę. Ja bym za chwilę zaczął liczyć, czy przypadkiem już nie mamy jakiegoś litala na stole. Tak, ale oponent masz 5 blokerów jednak. My Nie mamy ilu? mało. 3, 6, 7, 8, mamy 9 odkrytów. Okej, no dobra. Tak, oponent dalej konsekwentnie nie będzie próbował nawet się przebić. No cóż, nie będziemy mu utrudniać nieatakowania. Dokładnie. Trzecie strancy. No dobra. No to może puszczamy. warto zacząć atakować właśnie Jest i stransować przy atakach i przy blokach, skoro masz aż w tyle. kolejny. Masz rację, zrobimy to w ten sposób. Tak, bo wszystko poza Eldrazi spawnami jest zielone, więc pojedyncze Dokładnie tak. strancy. Pojedyncze strancy na zielony nam wystarczą. Judgment pyta, kiedy zacznie się coś dziać. Druga gra, widzę stoły zestawione kreatorami bez atakowania. No to proszę, Alpha Strike. Lecimy, do przodu. Ile tam mamy? Aczkolwiek myślę, że warto było zostawić mimo wszystko jednego. Mamy 6 many na Czerwonego. strancy. Tak, wiem. No, ja wiem, że ten deck w teorii nie gra, ale ja na przykład zawsze się boję. I jeżeli nie Okej. muszę, to wolę grać na przykład wokół tych dwóch negate'ów, które potencjalnie może oponent grać. O, dałeś bez Nie, stanu. właśnie nie dałem, nie kliknąłem nic, poleciało. O, no dobra, ale to myślę, że nie ma Okej. większego znaczenia, bo Okej. zagramy strancy tu. Okej. No, moda Modo. tak sobie działa. Ethereal Armor, tak, ten bogiel będzie jeszcze większy. Na szczęście mamy dużo stranców. Mamy dużo stranców. Armadillo Cloak, oponent myśli, że dostanie jakieś życie. No, mamy dla oponenta złą wiadomość. Nie dostanie. Okej, damage sprewentowany. I co? I chyba będziemy kończyć. No, jak nie. Teraz to jest. O, Plains, pięknie. No dobra. Biegniemy. Zostawimy sobie z jakiegoś dwóch typków z tyłu na wszelki just in case. Jakiegoś Magic Playa, aczkolwiek nie mam pojęcia, jaki to może być Magic Play z strony przeciwnika. No chyba tylko Ramfru, ale teraz to i tak mu nic nie da.
Ale nadal masz strancy, więc Tak, w ilości sztuk 3. A potencjalnie w sumie nawet 4 razy mogę zagrać. Przeciwnik myśli, liczy. Myśli, liczy. przeciwnik chyba zdenerwowany może będzie chciał. Pocisnąć. Tak, chce spalić klok cały. No No nie dobrze. wiem, co tam nam napisał, ale po pierwszej przegranej grze zakładałbym, że to nie mogło być nie najmilsze słowa. A jednak myśli, jednak jest to Ramfru. Tak zwana ostatnia deska ratunku. Byleby dobra. nas teraz modo nie... No cóż. Nie. Oponent chyba Bad Manners. No to nie wygląda, jakby miał coś robić specjalnego. No cóż. Także czekamy, aż oponent zdecyduje się łaskawie puścić czas. Na pewno nie zapomnimy, żeby użytkownika o Murillo zgłosić, jeżeli faktycznie nie ma niczego, tylko pali klok. Takich graczy należy się oczywiście pozbywać z community. No cóż. Emocje jak na meczu szachowym. Tak jest, aczkolwiek powiem Ci, że na meczach szachowych potrafią być bardzo wysokie emocje. Na przykład dzisiaj jest kolejny dzień wielkiego finału chess touru szachów szybkich. I dzisiaj w meczu, żeby nie skłamać, Jan Nepomniachtchi i Alireza Firouzja. Nepomniachtchi podstawił sytuację, gdzie miał wygrywającą partię i po dosłownie 2 posunięciach silnik z wyniku tam +4 czy +5 nawet pokazał, że jest jednak +2 na korzyść Alirezy. A potem Alireza z kolei w drugą stronę miał problemy generalnie z czasem. Miał tam chyba 20 czy 30 sekund na kloku i w drugą stronę też właśnie coś tam zblanderował i w końcu Nepomniachtchi wygrał po prostu tę grę i cały mecz w konsekwencji 3,5 do pół. Trzecia mana się tapnęła, druga, trzecia. Żadna. Czy oponent się pogodził, czy będzie wykonywał akcję, żeby go po prostu nie wywaliło? Chyba To będzie powiem ci wykonywał właśnie. akcję, żeby go nie wywaliło. No nic, znajdziemy sobie. Jest taka piękna zakładka na MTGO do zgłaszania takich. Ananasów. Savoir vivre grania na modo. No, większość ludzi nie gra tak. Większość ludzi generalnie jak widzi, że jest koniec, to albo poddaje, albo po prostu daje się zabić. Czasami istnieją sytuacje, gdzie na przykład klok ma znaczenie, typu glisie kombi. I ja osobiście uważam, że nie ma w tym nic bardzo złego, żeby dać oponentowi się skręcić, żeby pokazał po prostu, żeby przeszedł przez to combo. Natomiast zazwyczaj, jako że jeżeli oponent nie jest w jakichś nie wiadomo jakich problemach czasowych, to ja poddaję takie gry. Nie chce mi się też siedzieć. Nie jest to zachowanie nagminne, to co się teraz dzieje, natomiast zdarza się niestety. No i takich graczy się zgłasza. No. Co się z nimi później dzieje, tego nie wiemy. Daybreak nie wydaje statystyk, a przynajmniej nie znam żadnych statystyk dotyczących tego, jakich graczy banują, a jakich graczy nie banują. No takie zachowanie nie jest generalnie ok. To jest stalling i formalnie jest ono, według zasad jest ono nagradzane przynajmniej tymczasową banicją. Tak jest. Tak powinno być. Także co? Widać, że gra jest generalnie zakończona praktycznie. Mamy to. No jest po ptokach. Oponent nie ma co zrobić. Nie ma. Więc nie będziemy was zmuszać do Ma oglądania co tego. zrobić. Znaczy ma co zrobić, ale my będziemy mieli odpowiedź, tak? Więc czyli de facto nie ma co zrobić. Tak? Także zrobimy sobie przerwę i wrócimy do was, jak ten mecz się po prostu skończy z kolejną rundą. Do zobaczenia Dokładnie. za parę minut. I Dobra, to co, witamy was z powrotem po przerwie. Tak, możesz klikać. Oponent, no coś tam po paru minutach w końcu coś tam zrobił, dał nam
się zabić. Wreszcie jesteśmy 2-0. Lecimy z trzecią rundą, oponent zostanie zgłoszony później. Na razie lecimy dalej ze streamem. Prosimy o deki nie typu Turbofog. Bardzo prosimy. Tak, bo już jesteśmy 2 godziny i dopiero 2 rundy. To będzie chyba najdłuższa liga ever, jaką ja grałem. Koniec końców. A niby taki agrodek, nie? Do przodu, No nie, szybko to jest kończymy. takie, właśnie to jest takie białe agro, nie? Takie agro, nie? Czasami się złoży, ale jak widać, dzisiaj to idzie szeroko, a nie, że tak powiem, z małym efektem. No cóż, jutro No na cóż. szczęście sobota, jest weekend. Ja nie pracuję w Tak. weekendy, ty chyba też nie. Ja na pewno nie. Komputer służbowy zostawiony w pracy. Kontakt z życiem zawodowym ograniczony do 0. To jest. Work-life balance. Dokładnie. Albo wszyscy już poszli spać. Nie, no to przecież teraz się uaktywniają południowoamerykańscy grinderzy, to może jakąś A. kultowkę trafimy. Może jakiegoś kota trafimy, no dobra. Byle nie mirror też, o Jezu. Tak, granie mirrorów WW średnio No, fajne. też Średnio. długie. No dokładnie, chciałbym tego uniknąć. Radomir, cześć. Co przegapiłeś? Przegapiłeś tak. W pierwszej grze trafiliśmy na monoblu wróżki i oponent przegrał na czas, ale przegrywał już drugą grę, także tak czy inaczej byłby martwy, a my też nie mieliśmy wcale dużo na kloku, więc działo się. W drugiej grze graliśmy na bogle i oponent Bad Manners z 10 minutami na kloku postanowił, że z Litalem już praktycznie lecącym w niego on sobie podtrzyma priorytet, potapuje manę. Więc mieliśmy trochę przerwę i czekaliśmy, aż oponent da nam dokończyć. Ale jest już trzecia gra. Jesteśmy 2-0 Znowu i zaczynamy. proszę. Czy to jest fajna łapa? Średnia, ale chyba ekipowalna. Mamy weterana, którego zagramy w pierwszej turze, w drugiej turze zagramy unicorna, podpakujemy ewentualnie życie, w trzeciej turze możemy zagrać baglera. W międzyczasie przyjdą nam 2 karty. Nie jest ręka marzeń, ale jest przyzwoita. Mamy co zagrywać, mamy co robić, jedziemy. Mamy co zagrywać, dokładnie tak. Przeciwnik muluje do 6. Dobra, jedziemy. Weteran. I To pewnie będzie IZ Skret. IZ Skret. Nawet na pewno IZ Skret. Czyli nie to, co tygryski lubią najbardziej, ale dobrze. No cóż, trzeba w takim razie wygrać szybko. Trzeba cisnąć. Miejmy nadzieję, że nie oberwiemy breath weaponem, bo zdarza im się, a przez zdarza im się rozumiem, że grają zazwyczaj 1 albo 2 sztuki w mainie. Plus oczywiście skredy, nie skredy, tak? No, Dobrze. jazdunia w takim razie. Spróbujemy za trójeczkę. Mamy na kolejną turę, znaczy w tej turze zagramy jeszcze potencjalnie na kolejną turę mamy do zagrania Screecha. Mamy draw w postaci jednego clue tokena. Nie wygląda to najgorzej. Czy było już kiedyś 2-0 na dojo? Counterspell. Nie pamiętam. Wydaje mi się, nie pamiętam jaki ja miałem wynik jak grałem. W sensie pamiętam, że miałem 4-1 jak grałem w sierpniu, ale nie pamiętam czy przegrałem drugą czy trzecią grę. Chyba tak jakoś było. Dobra, spróbujemy, czy zobaczymy, czy on ma breath weapona.
Trochę mi kusi zagrać tego Battle Switcha w tej chwili, ale obawiam się, że jak ma Breath Weapona, to jest pozamiatane. No niby tak, no ale Dobra, spróbujemy pocisnąć tymi 3 typkami i zobaczymy, co się urodzi. pytanie, czy nas stać też na granie wokół tego Breath Weapona, czy nie trzeba go po prostu zabić, zanim on zdąży dobrać. Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Ja też nie. Zobaczymy tego clue. Jakby miał zagrać Breath Weapona, wydaje mi się, że już by go zagrał. Ok, Plains. To nie lepiej było zagrywać w takim razie Battle Screecha? Jeszcze rok masz W pledża, odpowiedzi, bo a w pledża miał odpowiedzi być w mógł następnej pójść. turze Lethal. Tak, ale jak w odpowiedzi poszedłby Breath Weapon? No. No tak, no to jest pytanie, czy uważasz, że warto jest grać po prostu wokół tego Breath Weapona w tych pierwszych 3-4 turach? To co, w takim razie grasz cały czas wokół Breath Weapona i co, Fraben Inspectory trzymasz na pledża, czy Tak inne zrobimy. playe? Cały czas, tak. Jednak obawiam się, że tamten jest. No i tak, mamy Traben Inspektora. Zagram tego Traben Inspektora. I puścił turę. W kolejnej turze, jak nie ma żadnego Breath Weapona i tak dalej, to mamy już przyzwoitą sytuację. Bol. Ok. No tak, podpakowanie Unicorna z jego umiejętności, no niestety nie pozwalało mu przeżyć tak czy siak. Trzeba było zużywać pledża, miał mnóstwo wolnej many. Kopie się. Może nie. Kopie się. Ewidentnie szuka, ewidentnie go szuka. Kraknąłbym clue, ale to na 2 mana, więc No i risky. jest problem, tak, bo ten pledż nie wejdzie wtedy. Okay. Próbujemy konsekwentnie grać wokół Breath Weapona. I puszczamy. Nie chciałeś poświęcić Clue Tokena? Nie chcę poświęcić Clue Tokena, bo ja go, jak poświęcę Clue Tokena, i tak nic nie zagram. I tak nic nie zagram, Chyba, bo że muszę byłby to zostawić. land. Chyba, że byłby to. Ale tutaj też chciałbym przypomnieć, że grają z Pelpirsami, więc może faktycznie warto. Jest Breath Okay. Weapon. I próbujemy pledża. Pytanie, czy wsparty kontrą? Jak wsparty kontrą, no to niestety. Nie wsparty kontrą. Wsparty Okay. boltem. Wsparty skredem. Okej. No dobrze. Przynajmniej ten jeden W tym Lunar Weteran momencie przeżywa. tak jest i przynajmniej możemy sobie dociągnąć jeszcze jedną kartę, którą może jest. Okej. No to tutaj Wygląda jest. na to, że się opłaciło granie wokół Breath Weapona. Opłaciło się. Spróbujemy za 1. Zagramy Buglera w Buglera. Mała szansa, że ma drugiego Breath Weapona na ręku. Zresztą Bugler przeżywa Breath Weapona. Przed chwilą właśnie zużył Skreda Dokładnie. i Bolta, więc jeden Dokładnie przynajmniej tak. powinien przeżyć z tych Buglerów. Inspektora weźmiemy. Zagramy drugiego Buglera. Jest i z nami Szlaki, dobry wieczór. Czy dużo cię ominęło? Ominęły cię No. 2 mecze, natomiast działo się w tych meczach, bo tak, za pierwszym razem trafiliśmy na monowróchy, obaj i my i oponent byliśmy w time trouble. Generalnie skończyło się tak, że oponent się timeoutował, ale już był praktycznie martwy, więc tam poszło 2-0. W drugiej grze trafiliśmy na Bogle, było bardzo łatwe 2-0, natomiast niestety oponent z 10 minutami na kloku postanowił, że on nie lubi przegrywać, on nie lubi jak oponenci wygrywają i spalił z tego kloka chyba 7 minut, coś takiego, zanim dał nam wygrać. Więc oczywiście zostanie zgłoszony w odpowiednim czasie, ale nie teraz, bo
2 godziny, 2 mecze, więc gramy, Cieszymy się gramy bardzo. dalej, tak. Gramy dalej i Dobra, zagramy tego jednego inspektora. no to daję No clue i tak, token. Battle Screecha nie ma co. nie ma co, odpalimy tego, teraz tak już tam nic nie pomoże, w sensie nie ma co nadskakować tego klubu, bo jeśli nawet zagramy jakiegoś krita za jeden, zakładając, że jest jakiś Tutaj massive oponent by move, musiał mieć kolejnego Breath Weapona w 2 terrory tak naprawdę. oponent musi mieć jednego Breath Weapona i Scred Bolt razy Tak, 2 łącznie, czyli tak. w 5 kartach musi Albo te mieć, dwa terrory, żeby zastawić stół po prostu i te buillery wtedy się tak, faktycznie tak, tak, przebijają. tak, tak, tak. No ale szansa niska. Robimy swoje. Okej. Koniec. Dobrze. Do drugiej gry. W takim razie sideboard. Co wrzucamy, co wyrzucamy. Dobre pytanie. Dobre pytanie. Na pewno zrzucamy strancy. Na pewno zrzucamy strancy. Lunar Weteran, no potrzebujemy tego życia, bo tu leci jednak sporo tego damage'u. Nowy Inspektor zostaje. Pytanie, Steadfast czy. Unicorn. Bo mówisz, że potrzebujemy życia, ale pytanie, czy jak on nas atakuje tymi wielkimi terrorami, to czy to życie To nie, przejmuje więc za weteran? chwilę metodą eliminacji zaraz stwierdzę, co wyrzucić, bo to jest tak, czarne zostają, bo wiadomo, pod ewentualne terrory. Zakładam, że grają tutaj, Boże kochany, Murmuring Mystic, więc trochę korciłoby mnie zagrać z Holy Light, ale jak nie grają, to będzie pusty przelot, więc troszeczkę No ja preferuję zasadę, że jeżeli coś na 100% nie gra, to dopóki nie zobaczę, to nie wsajdowuję. Ale może jasne. Destroy Evile. To też Może jest. Destroy Evile, to jest tak, Draw nam jest bardziej potrzebny per saldo niż life gain. Steadfast Unicorn, No to jest pompka. wyrzucę, to jest pompka, wyrzucę 2 Lunar Weterany, dorzucę 2 Destroy Evile i jeszcze jedną kartę musimy wyrzucić. Buglera teoretycznie powinienem teoretycznie wyrzucić, ale on nam filtruje spele, które nam się tutaj koniec końców bardzo, bardzo przydadzą. Więc chyba poświęcę jeszcze jednego weterana koniec końców. Okej, czyli aż 3 one-dropy wyrzucasz. No tak, Raffin Informant, no wiesz, większość tutaj kritów nam ginie od Breath Weapona, tak? Już nie mówiąc o jakichś skredach i Natomiast boltach. idąc tą samą drogą, co w poprzednim meczu, no to ten Bugler wsajdowujemy 3 non-creature spele. Jeden bugler może faktycznie. Zobaczę na swoim tutaj na podpowiedzi chyba nie mam, w sensie zrobionego sideboard planu pod Izeta. Dobra. Spróbujemy tak. No i lecimy do drugiej gry. Okej, mamy tak. Mamy 2 weteranów, mamy Informanta, mamy Battle Screecha, Buglera. Chyba wszystko jest, co trzeba. Wszystko jest, co Nawet trzeba. można by powiedzieć, mamy obu weteranów, bo 2 wysajdowałeś. No, dokładnie tak. Kipujemy. Kipujemy. Wiadomo, tutaj te breath weapony w sensie będą problemem, tak? Ale będą problemem, jak przyjdziemy na czerwoną manę. Na razie nie ma red mana source'a. Dokładnie. Poza tym w Więc... Lunarek weterany też wracają z Disturba. To też myślę, że Tak, całkiem tak, tak, tak. duży plus. Okej, drugi Wracają informant. latający. Okej, dobra. Spróbujemy tak. Standardowo weteran. Pociśniemy za 1. Zagramy ląd i zagramy informanta. Tak jest. Zobaczymy, co tam się Zrzucając. dzieje. Pewnie Battle Screecha. Tak, zdecydowanie Battle Screecha. Zdecydowanie Battle Screecha. Zdecydowanie Battle Screecha. No i jest wszystko. Robimy. Okej, przeciwnik tu widzę, że nie ma. No jednak To jest ta tak, izytowa brew wersja nie nie gra. rzuci, Tak. przynajmniej w tej turze. Izytowa wersja nie gra też tym self-millem tak zbyt dużo, więc jeżeli w ogóle. Tak. Okej.
Pytanie teraz, czy... Wydaje mi się, że mamy typa, mamy 4 damage na stole, ja bym cisnął jednak, koniec końców. No, myślę, że pocisnąć i co? I pewnie Bugler, bo i tak nie mamy pledge'a, a nadal się boimy tego Breath Tak. Weapona. Zdecydowanie Bugler, jeśli wejdzie, jak nie wejdzie, to nie wejdzie. Potem ewentualnie Idyllic Range jakiegoś krita, którego będziemy mieli w 4. turze na stole. Pewnie Zobaczymy, takiego, co czy ma Bugler... dwa Toughnessa, żeby tego... Tak, żeby spod Breath uchronić go Weapona. przed tym. Tak, zdecydowanie. Kontra, no okej, lose focus, no dobra. Tak to jest z tymi kontrolnymi dekami, że grają kontrami. No niestety. Niestety. No i jest czerwone źródło. Zaczynamy... O, I nawet jest już nie na dzień zaczynamy się dobry. bać, po prostu wchodzi. Okej, ale daje nam to możliwość zagrania tak. Po pierwsze zagrałbym weterana. Po drugie zagrałbym inspektora. I pytanie, czy weteran z grobu, czy informant? Weteran z grobu. Weteran z grobu i robimy Battle Screecha. A, w ten Podbijemy sposób. sobie... Tak, no bo już skoro zagrał pierwszego Breath Weapona, no to wokół drugiego chyba nie ma sensu już grać. Podbijemy inspektora, że jakby miał, to jednak uciekniemy, przynajmniej tą jedną kreaturą. Tak jest. Zagramy weterana. Nie każda kontrola gra Counterspell Gardens nie grają. To prawda, ale in general kontrole mają to do siebie, że często się spotyka te kontry. Łatwiej trafić na kontrę niż nie trafić chyba. Trafi na kontrę Spell Piece. No dobrze, okej, Spell Piece poszedł, ale zawsze to jedna kontra mniej. Breath Weapon? Nie, Casting to the Fire. Okej. Nie spodziewałem się tego zupełnie. Jest kolejny Battle Screech na ręce, czyli co? Jest kolejny Battle Screech. Czy Raffin? I zrzucamy tego Battle Screecha, czy próbujemy go zagrywać po prostu i idziemy szeroko? Ja bym spróbował go jednak zagrać, wiesz. Okay. Koniec końców. Spróbujemy zagrać tego Battle Screecha. Czy atak za 2, czy Battle Screech z grobu? To też jest kolejne pytanie. Dołączył do nas Andrzej, cześć Kwasu. Miło nam, że wpadłeś. Hubert, zagramy gdzie tego jak burza. 2-0, 2-0, 1-0. Okej, zagramy ten ląd i puścimy. Tak, miejmy nadzieję, że nie będzie drugiego Breath Weapona. Ani żadnych, prawda, removali z jednego spela więcej niż jednej kreatury. Tak. To Casting to the Fire też mimo wszystko trochę zabolało. Trochę zabolało, tak. Nie spodziewałem się tego casta w ogóle, przyznam się szczerze, tak? Bo ewidentnie Murmuring Mystic, No to co, Fraben Charm, stopa albo Destroy Evil i ciśniemy. I ciśniemy. I Traben Charm będzie. Nie ma. Jest Raffin's Informant. Clue. Nie, zagramy. Wiesz co, zrobimy tak. Zagrajmy tego Informanta. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Wyszły nam strancy. Pięknie. Można je zrzucić na pewno. Więc takie zrzucimy. Tu przejdziemy do kombatu, bo zblokuje nam oczywiście inspektora, ale 4 damage'a przejdzie. To może inspektorem nie warto atakować w takim razie. Mogłeś go zostawić. Ja wiem, że to blok to raczej tak ten, ale... No okej. Dało się oponentowi popełnić błąd. No nie popełnił jednak tego błędu, ale... I co? I pytanie, czy weteran Nie, z grobu? zawsze... Co teraz? Weteran z grobu, tak. Weteran z grobu. Zdecydowanie weteran z grobu. I oddamy turę. No nadal jesteśmy wrażliwi na tego Breath Weapona niestety. Casting to the Fire. Kolejny. I teraz pytanie, czy zagrać teraz strancy?
No na Breath Weapona, jeżeli miałby Montaigna, to ma, ale no to jest bardzo specyficzny top deck. Zagrajmy to w trans. Wyciągniemy mu ewentualnie kontrę, wyciągnęliśmy mu kontrę. No cóż, są niestety 2 ptaki. U nas 2 kreatury mniej. I co? Unicorn byłby super. I Unicorn byłby super. No nie jest to niestety Unicorn i pytanie, co dalej? Czy Clue. Clue? Krakujemy clue. Najpierw skrakujemy clue. OK. Informant, zrzucimy Plainsa. OK, zagrałem jeszcze Informanta w tej chwili. No musimy się jakoś przebić, więc chyba nie stać nas nagranie teraz wokół Breath Weapona, nie zagrywając Informanta. I pięknie. Ło! Jest to, czego trzeba było. Zagramy ląd. I co? I od razu, żeby nie miał no kontra. Od razu nie ma co. Od razu sprzątamy. Od razu sprzątamy Murmuring Mystica. I jak to się ładnie mówi, all in. Wszystko w prawo. Jak porządny agrodek. Double block. OK. No na pewno blokuje więcej damage'a, no i się skraca. I oponent na musiku. No jak znajdzie tego Breath Weapona, no to będzie jeszcze walka. To nie Breath Weapon. Mamy jeszcze walkę. Musimy poświęcić, w sensie pocisnąć wszystkim, wydaje mi się, poświęcić tego informanta, tak? Ale przeciwnik No będzie na jednym życiu. No bo to i nie ma chyba zasadniczo innego. cokolwiek. No. Znowu, prawilne agro, do przodu. For the win, jak to mówią. To jest. Dobra, tego ląda zostawmy, żeby zasiać ziarno niepewności przeciwnika. No i czy wyblokuje wszystko? Teraz pytanie. No wydaje mi się, że może tak, bo z Brainstorma wyciągną sobie 3 karty, zakładam, że wyciągnie spele, natomiast on musi mieć targety pod te spele, tak? Niebieskim, nie wiem, czy tam się gra snapy, czy jakieś bumerangi, może, ale raczej wątpię. Na pewno jak wyciągną Skreda albo Bolta, sprzątnie mi jednego Krita, stworzy sobie jednego ptaka, ale to zawsze zakładam, że sprzątnie mi jednego ptaka w takim wypadku, tak? Raczej niż inną kreaturę. I targetem jest, nie widzę co jest targetem jest ptak. OK, czyli stworzy drugiego ptaka. No tak, no to mu pozwala przeżyć niestety. Poszuka się po land, ma jedną kartę na ręku. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, co nam wyjdzie. On atakować nie będzie, my A my musimy. szukamy. Jest teoretycznie win. Jeżeli ostatnią kartą oponenta nie jest counter spell konkretnie, no to mamy to. No i próbujemy. Hop. Targetujemy Mystika. I czy to No jest to counter powoli. spell? Czy to jest counter spell? To nie jest counter. GG. 3-0. Bardzo ładnie. I co? Myślę, że lecimy dalej. Lecimy dalej, nie ma co. 11:20. Tak, do przodu. Do przodu.
My też gramy wersją bez orłów w tym momencie, tak, bo na czacie też rozgorzała znowu dyskusja. Orły są mega klanki, poświęcanie tempa na cyklowanie, nawet po Idyllic Grand'a to dużo czasu, a na Six Dropie to nawet pledge po prostu może nam wygrać tę grę, więc zamiast 2 orłów jest 1 plains i 1 pledge po prostu. I mamy 4. oponenta, Mulujemy, jeden One ląd. Lander. A, chcę splitować, nie ma mowy. Nie dzisiaj, nie dzisiaj, kolego Feltoza. Fejtoza, przepraszam. No dobrze, tą rękę już tipujemy. Wydaje mi się, że z tej ręki, no to chyba się pozbędziemy jednak koniec końców jednego lądu. No 4 to aż nadto, więc No, 3 powinny wystarczyć. tipniemy. A, why not? Dobra, muszę mu odpowiedzieć. Nie pisz tylko, że streamujesz, bo znajdzie i będzie szukał. Tak? No, może szukać nas po Twitchu. Dobra, to nie będę Nie pisał. snajpował. Napiszę, że ja jestem 3-0. Tak. Dobra. Już się czatem nie zajmujemy. Ciśniemy. Ja preferuję zawsze odpowiadam, jeżeli dopytują się dlaczego, odpowiadać, że po prostu mam ochotę grać. I tyle. Czyżby Kuldota? Jest kuldota. Kuldota. Trafiliśmy. No dobra. Ja bym tak się... Okej. Trafiliśmy Możemy na się- ten mecz. Powiem szczerze, ja dzisiaj grałem na kuldotę i dostałem Bęcki 2-0, natomiast przeciwnik darował takie rzeczy, że... Pure O gas. Boże. O Boże. No, tak to czasem z tymi kuldotami bywa. Niestety tak to bywa. No, jak kuldota trafiła na nas, w sensie na Mono White'a. No, Zobaczymy, czy jest na jednym landzie, czy może nie. Ja bym się bez obaw w sensie wpuszczał tą dwójkę. Na razie dwójka nas nie boli. No, masz potencjał nawet na ściganie się z kuldotą. W szczególności, jeżeli został na jednym landzie. No, jest drugi. Na dwóch. Lakej. Ło, poczekajcie, jakiś... O, i mamy buga. No i pytają, dlaczego ludzie nie lubią modo. No właśnie. Dobra. Bum. Ataki chyba nie najlepsze na razie. Ataki chyba nie najlepsze, ale ja bym sobie chyba troszeczkę poszerzył board jednak koniec końców. Czyli co, Bo Skyfisher Inspector? Czy... No, tak mi się wydaje, bo trzymanie teraz jeszcze tego pledge'a, No, chyba to nie będzie jakiś super hiper pomysł, a zawsze sobie poszerzymy troszeczkę board. Jeszcze mamy 3 clue tokeny, to czemu nie 4? No dobrze, zobaczymy. Ok, syntezator w co? W Epicura, czyli zejdziemy na 14. Nie zejdziemy na 14, bo poleci Chain Lightning. No, jak to się ładnie mówi, życie. I teraz pójdzie Epicure. no to chyba niski wymiar kary. Mamy całkiem wysokie to HP. I co? Czy krakujemy clue? Czy jakaś ofensywa? Wydaje mi się, że ja bym jeszcze chwilkę poczekał. Czy trzymamy pledge'a może na przykład? I clue Nie, skończy? trzymamy na razie pledge'a. Trzymajmy na razie pledge'a, poczekajmy, ewentualnie krakniemy w jego endstepie. Ja wiem, że mamy jedną manę, jesteśmy jeden ląd w plecy, ale tak bym podtrzymał, bo coś spodziewam się, że może pójść jakiś buszek z kuldota i busz. Wtedy nam się przebije za 8, będziemy na 6. No, Albo coś kolejny takiego. Tomb Raider. Albo kolejny Tomb Raider. I teraz co? Będzie kombat? Będzie kombat.
Pytanie, czy chcesz w takim razie kastować pledge'a przed blokami, żeby ewentualnie zobaczyć, w co Tak. poleci bolt? Tak, dokładnie tak zrobimy. Puścimy pledge'a. Hubert, ja ci przyniosę jakiś sos, tyle tych klusek masz. No, przydałyby się landy do tych klusek. No, przydałyby się, ale nie narzekajmy. Lepiej w tę stronę mieć. Ok, poszedł galwanik W z nas. twarz. Poszedł galwanik w twarz. Wow, czyli oponent, plan jest prosty, dobić nas już z tych 6 HP przy pomocy palenia. Ok. Dobra. Krakniemy clue. Nie obrazilibyśmy się pewnie jakiegoś Lunark weterana w Nie kolejne obrazilibyśmy kreatury. się. Nie obrazilibyśmy się też, gdyby nam modo pozwoliło odpalić tego clue tokena. Clue token. To teraz już nie ma co, teraz to już mi się wydaje. A czy nie, okej, poczekaj, bo i tak krakniemy go w jakby co w endstepie, bo i tak nic nie Oponenta. zagramy. Tak, teraz tak nic nie zagramy bezpiecznie. Nawet jak kraknie syntezator, dostanie krita 2-2, ok, zakładając, że nie dojdzie mu do Mamy ich lądu. blokować jeszcze w miarę sensownie, więc Mamy 1-2, on ma typków o ile to nie 1-1. będzie Kuldota w Bushwalkera, to jakoś żyje. No nie, no to będzie Epicure, tak? Gdzie też wiadomo, że na razie nie zaatakuje. My sobie pociągniemy zaraz tą kartę. Zobaczymy, co nam los przyniesie, byle nie ląd. I nie wiemy co. Ach, modo. No do. Unicorn. Całkiem nieźle, biorąc pod uwagę tę sytuację, bo daje Vigilance'a, nie tylko +1/+1. Całkiem nieźle, Mógłbyś na przykład całkiem przejść już nieźle. do ofensywy. Dokładnie, chyba nawet bym tak zrobił. Zagrał Unicorna i od razu przeszedł do kombatu tymi 4 gośćmi. W sensie 3, którymi Ale mogę. aktywujesz, rozumiem, najpierw Unicorna. Najpierw żeby aktywuję, móc- tak, żeby mi panowie nie dostali Vigilance'a po zatapowaniu się. Tak jest. No i oponent musi decydować, co pod koła, a co wpuszcza. Czy cokolwiek pod koła. Okej. Do 13. No, sensownie. Niestety. Do 1. Będzie riski. No a tak wszystkim spleżem to tylko 12 niestety. Mhm. To co, chyba powtórka. Zagramy ląd i Szukamy czegoś z powtórzymy. clue. Bo możesz w sumie właśnie, możesz też dobrać najpierw z clue, bo masz 6 mana i tak będziecie stać. Dobra, ciśniemy, liczymy, że nie trafi. Tak, niestety ma 3 blood tokeny, więc musimy trzymać kciuki, bo niestety tych top decków, które nas zabijają, ma bardzo dużo. No ale może nie mają zawsze. No i zobaczymy, stop dekuje, co stop dekuje. Stop dekował No. Chain Lightninga. No nic, ale mamy jeszcze 2 gry To potencjalnie, więc nie będę sprawdzał, co moglibyśmy dobrać, bo to nie ma sensu. to nie ma znaczenia. Dobra. Jeśli chodzi o Kuldo, to zaraz przejdziemy do sideboardu. To jest tak, co powinno wylecieć z tego sideboardu, z deku? 4 Traben Charmy, zdecydowanie. 4 Traben Charmy, wrzucamy jedne Strancy, 2 razy Honor Guarda i 2 Holy Lighty
i musimy się pozbyć jednej karty, co przeważnie u mnie kartą, której się pozbywam, tutaj jest jeden inspektor. One dropa ucinasz na Tak, szpilek. ucinam koniec końców A nie one dropa. myślałbyś, że na przykład jednego z 4 pledży? No tak, bo to jest pytanie, bo teraz, no tak, okej. Tak, no pytanie jest No to niestety zawsze ciężkie. taki guessing game, nie? Okej, dobra. Zobaczymy. Przeważnie grałem 3 pledże, więc nigdy ich nie wysidowywałem. Tak, Wysidowywałem. dlatego tutaj właśnie po tych zmianach, bo jakbyś grał tylko 3, to pewnie bym się z tobą zgodził, że coś innego. No Ale po tych dobrze. zmianach to... Szczerze, Trochę wolna średnio. ręka. No to jest jednak wolna ręka, bo w drugiej turze zagramy Core Skyfisher, skrócimy się jedną manę, będziemy jedną manę do tyłu. Nie, to jest jednak Będziemy mój. dopiero w 4. turze mogli stransować, No, niestety. no z deszczu pod rynnę. Nie, to też nie jest ręka do kipowania. Dobra, kumulujemy się dalej. Okej, i to już jest spoko ręka. Bardzo dużo Lunar weteranów. To już jest ręka zdecydowanie na keep. Pytanie, czy zostawiasz Teraz wszystkich pytanie. 3 Lunar weteranów, żeby odjeżdżać z życiem? Powiem ci tak. Plan generalnie miałbym taki, że jednego usuwam, jednego zagrywam, w drugiej to, że zagrałbym informanta i drugiego weterana zrzucił do grave'u ewentualnie, żeby mieć po prostu przy jakimś ewentualnym stracie życia mieć jakiś gain. Pozbył się pewnie bym jednego weterana na pewno. I muszę zastanowić się, czy pozbyłbym się. No bo tak, jak zagramy informanta. Bo wiesz, bo z kolei mógłbyś na przykład wywalić teraz informanta i w drugiej turze zagrać drugiego Lunar weterana w Fraben Inspektora też. To też jest taka opcja. Mógłbym, tylko to jest tak, że jak zagra jakiegoś Tomb Raidera, no to No nie mamy to się absolutnie nie skrócę. Nie? Poza tym, no informanta podbitego sprzątnie nam jakikolwiek removal, natomiast End Festivity załatwia nam wszystkich. No nie 3, bo 2. Dobra, ryzyk fizyk. Zobaczymy. Będziemy szaleć z live gainem, albo nam się to opłaci, albo nie. Ale ładnie stopdekował tego Chain Lightninga. To był taki. No szanse były duże, że coś trafi, nie? Nawet zwykły Epicure by nas. Bardziej bym powiedział, że te 2 galwaniki za 4 mu zrobiły dużo roboty. No tak, to prawda, że nie pokusił się o rzucanie, prawda, po stole, tylko jednak wrzucił pod koła. Dobra, od razu zagramy weterana. Od razu zagramy inspektora. Jedziemy. No tak, weteranem blokować nie planujemy, więc do przodu. No nie. Tutaj też blokować nie planujemy na razie bloków. One lander. Na pewno by nam to pomogło. Jest Chain Lightning. Jakby miał End Festivities, to pewnie by je zagrywał. Pewnie by je zagrywał, na pewno by je zagrywał. Okej. Dobrze. No, można zagrać inspektora i zdisurbować, albo inspektor i clue. Nie, zrobimy najpierw naszego fantoma. A potem zagramy inspektora, bo na wypadek jakiegoś removalu i tak dalej, to nie stracimy, zgainujemy, wyjdzie na jedno, tak? No i przynajmniej mamy kolejnego. I atakujesz, nie zostawiasz do double bloku. Okej. Ten double bloku ciśniemy. Jest synt.
Synth End The Festivity. Festivity. Okej, ale End Festivity załatwi nam jednego crita. Tak jest, to No jest chyba, jeden że za ma dwa. jeden. O, dobra. Miał 2 End No. Festivities. Tak to jest z tymi kuldotami. Tak, to jest z tymi kuldotami. Jak nie mają, to nie mają. Jak mają, to mają. No dobrze, tutaj zagramy tego weterana, bo zobaczymy, co. Na razie nie będę tak w ciemno rzucał informantki. Bloków nam się nie przyda. Bushwhacker, ale nie może zostać zagrany z kickerem. Ale będzie bez kickera. No dobra. O, można tego weterana wrócić, można nim zaatakować, wrócić i zreplayować go frontem. Tak jest. I tak też zrobimy. A nawet teoretycznie możemy zrobić tak, że cofniemy go ze Skyfishera i zagramy informantę, zrzucimy go z powrotem do Grave'a. O, też ciekawa opcja. Bo w takim wypadku robimy sobie dwóch panów, którzy potencjalnie są w stanie zatrzymać i Samuraja, i Tomb Raidera. A zresztą zobaczymy, co nam wyjdzie z informantę, tak? Bugler, no to Buglera bym nie ruszał koniec końców. Zrzucę weterana i puszczę. I czekamy, co nam oponent zaprezentuje. Bolcik. No jest Bolt w Core Fishera i jest Bolt w Drugi bolcik. Informantę. Wszystko mają. No, wszystko mają. Widzę, że broły u przeciwnika jak złoto. O, jeszcze kuldota. O panie. Ale dobra, nie panikujmy. Jest średnio, ale jeszcze nie jest dramat. Dramat może będzie za chwilę. Zobaczymy, co nam wyjdzie z Buglera. Zawsze możemy zagramy Buglera. Ach, Holy Light. No dobra. Zagramy Inspektora. Tak, to druga. Niestety pierwszą przegraliśmy, więc defensywa próbujemy przeżyć i doprowadzić do szybkiej gry. Jesteśmy na 10, to jeszcze nie jest taki dramat, tak? Zakładam, że będzie przeciwnik cisnął teraz wszystkim, co się da. My Prawdopodobnie oberwiemy za zblokujemy, 5. oberwiemy za 5. Tak, i blokujemy oczywiście pana z Vigilancem i blokujemy jednego Bushwhackera. Dostaniemy za 5, będziemy na 4. Czy może na przykład Lunark weteran i próbujemy jakoś Tak, ale jak zagramy Lunar Weterana, jak go cofniemy na rękę ze Skyfishera na przykład, to zostaną nam 3 kreatury na bordzie, przeciwnik ma 5, czyli z automatu wejdzie nam 2 damage'a. Czyli jest kupa. Czyli ewentualnie możemy zagrać Skyfishera w Inspektora i zagrać obydwu Inspektorów, będziemy mieć 4 blokerów przy 5 atakujących. No i wtedy i tak będziemy na Bolta. Tak. No i następnie będzie na Bolta, ale no tak, no ale to już jest, no tutaj mniej więcej nie wydukamy, tak, no bo jak weterana zagramy i go cofniemy, no to zgainujemy sobie życie, ale dopiero w turze 8, jak dożyjemy. Tak mi się wydaje. Okej. I zagramy jednego i drugiego Inspektora. Jako że gramy agro, pociśniemy za 2. Tak, no mogłeś najpierw zaatakować też tym Fraben Inspektorem, którego wróciłeś. Bo w sumie to nic nie kosztowało. Okej, masz rację, mogłem. Bushwhacker? Tomb Raider. Nie. Okej, no to blokujemy Raiderów. Blokujemy
I co, może jakieś strancy stopa? Może strancy stopa. To by nam dawało szansę. No, trzeba krakować tego clue, mi się wydaje. No chyba zbyt wiele nie możemy. No. Czy weteran z grobu? Czy kolejne clue? Jak ma przyjść mu removal, w sensie jakiś ball direct, to i tak jest GG. Skrakujemy tego clue, zobaczymy. Skrakowaliśmy na ląd. No niestety. Miejmy nadzieję, że oponent nie będzie miał, Dociągnie ląd. a my pledge'a Nawet stopa i kończymy. No ma jeszcze jednego Blood Tokena, więc no, przefiltruje się, nie? Co też czyni, czyli zakładam, że to był jednak ląd. Tomb Nie, Raider. to był Tomb Raider. Percussionist. Haha, risky play. I będzie Teraz tak, kolejny red row. Tak, będzie atak no pod dlatego opportunistą. I czy stopa będzie bolt? To jest pytanie. No, chyba nie blokujemy, no bo co, na jednym nam nie ma nie co, robi nam nie ma co. różnicy. Jeden w te, jeden we w te. No i co, dociągniemy strancy. Uwaga, uwaga. I strancy. I nie wiemy, co to jest. Dowiemy się w następnym odcinku. Skyfish. No i mamy opcję. Momencik. No nie, to i tak nic nie da. Bo tak, co możemy zrobić? Jeżeli zagramy tego Lunark weterana, to nie musimy go cofać Core Skyfisherem. Możemy cofnąć coś innego i to nam też daje jedno życie. Możemy kraknąć clue tokena i szukać dalej. Wiesz co? To jest tak, ja bym zagrał tego weterana, zaatakował na przykład, no zaatakował powiedzmy, nie wiem, buglerem i inspektorem. Zakładam, że jednego nie zblokują. Jak zblokują mi tego inspektora, to on zginie, to dostanę jeden życia, a drugiego sobie po prostu bouncenę Skyfisherem. No bo jak będzie na stole weteran, ja go bouncuję jakąś inną kreaturę, to i tak dostanę życia, bo mi kreatura schodzi z Battlefielda, nie? No nadal jesteśmy na Bolta, ale no coś trzeba robić, tak. Czyli wolisz to bardziej agresywne podejście troszeczkę. Dobra. Pytanie, czy Skyfisherem też atakujesz? Wiesz co? Będziesz miał 4 do bloku, jak cofniesz inspektora i zreplayujesz inspektora. Będę miał 4 do bloku. Będę miał 4 do bloku. Tak zrobię. No i co? I błagamy o jeszcze jedną turę bez direct palenia. Tak jest. Podbijemy się na jedno życie więcej. No i ryzyk fizyk, zobaczymy. End the Festivities nas nie zabija. Nie. I uwaga. Ale zabija nas galwanik dokładnie za 2. No niestety. No niestety. 3-1 i tak nie najgorzej. Czy robimy jeszcze jakąś przerwę? Jest za 15 północ, czy lecimy ostatnią grę? Ciśniemy No ostatnią. to do przodu. Ciśniemy ostatnią. No ładnie dzisiaj ten przeciwnik top dekował, tak? Zobaczymy, czy faktycznie był 4-0, czy ściemniał. Zobaczymy na wyniki jutrzejszych lig, czy faktycznie się pojawi. Może
Możliwe, że nawet zaraz się pojawią, bo to bardzo szybko akurat się Okej. pojawia na stronie MTGO. Okej, teraz szukamy przeciwnika. Dobra, zegar się pojawi. Ale przez chwilę się nie liczył w ogóle. No ile pierwsze 2 gry nam zajęły 2 godziny, to pozostałe 2 zrobiliśmy 40 minut, nie? Tak, czyli jednak się da. Jednak się da, no. No i oponent nie kłamał, jego deck już jest na MTGO Tak? decklistach. Tak, jest Feitoza 5-0, Pauper League. No to nie kłamał. NBA 1 w twarz, więc też zabijało. No nie zabijało, bo mieliśmy 2. Mieliśmy 2. Ale wtedy musielibyśmy bronić, w sensie Musielibyśmy blokować bronić się przed... Clockworka i miałby kolejny top deck. Tak, to prawda. Ja w ogóle też ci powiem, zastanawiałem się przez chwilę, ale nie powiedziałem tego głośno, zastanawiałem się nad playem Core Skyfisher w Core Skyfishera i znowu Core Skyfisher, żeby być na 3. I to by mogło zrobić robotę w A! teorii. Tak teraz myślę. A starczyłoby nam many? Tak. Tylko nie moglibyśmy zagrać tego, co byśmy cofnęli z ostatniego Skyfishera, ale to już tam. Okej. Natomiast wydaje mi się, że, No, mógłbyś że poznać. jakbyśmy zrobili wcześniej ten play z Lunar Weteranem, który proponowałem, to mielibyśmy chyba większe szanse przeżycia. No ale Moglibyśmy. cóż, No no, cóż, hindsight is the most powerful weapon. Tak, teraz tak jest. wiemy, ale 3-1. Co jest najfajniejsze, że dzisiaj 5. mecz, ja 5. mecz zaczynam. 5-0 w rzutach kostką. 5-0 w rzutach kostką. Dobrze, dobrze. Co my tu mamy? Wypstrykaj się teraz, żeby przy następnym ligowym spotkaniu, żebyś już na mnie tak nie rzucał. Co my tu mamy? Mamy to jest tak. Plains, Tapland, 3 inspektorów, czyli mamy zagrać w pierwszej turze, mamy zagrać w drugiej turze z Taplandem. Okej. Nie jest to super, ale jest to ekipowalne. Mighty No Destroyer Chat dobra. jak zawsze opluty. Musisz wziąć też pod uwagę, że gramy z opóźnieniem. Jakby my widzimy wasze wiadomości. Jakby wy widzicie tę grę, jak to już się zadziało. I druga kuldota. I druga No to może kuldota, się odbijemy. ewentualnie Madness. Ewentualnie Madness, tak, to prawda. Kliknąłem OK, nie ma OK. Czemu opóźnienie? Żeby nie było wam łatwo tak stream snajpować. Kusi niektórych pewnie, co? Przed każdym streamem generalnie rzucam kostką i wybieram, jakie będzie opóźnienie. Jest wynik rzutu To kością razy jest 5 sekund. To jest kuldota na bank. Bo to pauper, więc na porządny sprzęt bez delayu nie ma. Wręcz odwrotnie. Delay nadkłada, bo trzeba storować w ramie to całe nagranie, te x sekund, które czeka na wrzucenie na stream. Więc mój komputer krzyczy, 16 giga RAMu na razie wystarcza. Drugi Epicure. OK. Ciśniemy obydwoma. Bez trzeciego landa, co prawda, ale mamy na 2 Fraben Inspektory, więc nadal blokujemy cały board. Wydaje się być całkiem nie najgorzej. Mimo jednak tej małej ilości lądów powinno więcej tego przyjść. No ale dobra, nie narzekajmy. Mamy w odwodzie strancy, jak nam przyjdzie trzeci ląd. Tak, wiadomości pojawiają się na streamie, łatwo policzyć opóźnienie, zgadza się, więc możecie wywnioskować, że opóźnienie jest nieco ponad 10-sekundowe, bo jeszcze nakładka z samego streamingu. Tak, dzisiaj na kostce wylosowało się 2, więc no mamy 10 sekund opóźnienia.
No dobrze, i zagramy sobie jednego inspektora i drugiego inspektora. Ojej. A i nikt mi nie No. przypomniał, a ja po przerwie nie założyłem A, rogów. I co tak bez rogów? święta? No właśnie, to nie można tak. Jest kuldota. Kuldota. Jest Czy kuldota, będzie kuldota las w i kuldotę. bushwhacker? Kuldota w kuldotę. Myślę, że będzie Ua. zagra Greedy Pay i zagra kuldotę w tokena. I będzie. Czy rzucam K6 czy K20? K6 na K20 musiałbym dokupić ramu. No, mówiłem, kuldota w kuldotę. No teraz musimy trzymać kciuki za trzeci ląd. I gdzie ten Holy Light w Zdecydowanie. mainie? Gdzie ten Holy Light w mainie? O, patrzcie. No nie Święta, narzekam, święta. jest. Święta, I święta. co? I pas, tak? I trzymasz na, No na pas, strancy. pas. Nie Uff, ma co się porywać motyką na słońce. a kas to komb z nas. No jakiś porządny klaster by się przydał wtedy. No co, przeciwnik ma tak, 6 goblinów, Epicura, przynajmniej 3 many wolne w przyszłej w kolejnej turze. No tu może robić cudawianki. 4 karty na łapie. Modu myśli, dobra. Syn, Jest syn. Czy to standardowo będzie syn syn z przeważnie. bushwhackera? Syn z Busha, nie ma bata, będzie Bush. A w Mountain. Mountaina. Czyli nie zawsze mają. Nie zawsze, ale nie mówmy hop, nie mówmy hop. Jeszcze może pójść Tomb Raider i Bushwhacker. To prawda, niestety. Niestety. I co? All in. Puh, Nie. Da nam kraknąć kluchę. da nam kraknąć clue. Uczciwy gracz. Czy uczciwy koldociarz to w ogóle może istnieć coś takiego? No, rozumiem. Jako, że sam gram kuldotą. O, patrzcie, Asie No i na. będzie czyścił teraz Strykał. przedpole. Będzie czyścił board. Nam przyszedł Traben Charm, No czyli niestety, średnio. to nie jest ta karta, którą chcieliśmy, ale jest kolejny plains, możemy nadal trzymać strancy i tam I będziemy jakoś trzymali strancy. próbować. Będziemy trzymali strancy i ewentualnie. A tudzież ewentualnie będziemy krakowali 2 clue. No zobaczymy, co nam się tutaj. Co tu się przyczyni się, ok. Pewnie zrzuca ląd, blada, ok. Czyli trochę nie powiem, że sfladziło, bo sporo tych lądów. Czacza mówi, że uczciwy kuldociarz to oksymoron. Trochę tak. O, dawno nie było Tomb Raidera, to jest. Pociśnie nam za 9. Ja pierniczę, 3 kuldota. Co tu się dzieje? I teraz może być kuldota w busza. Mam Lightning Bolta. Ale jeżeli zagra pre-combat tego bolta, no to nadal możesz strancować i bolta też. Tak, ale by teraz Holy Light szedł jak złoto, no. O, jak Gdyby był w złoto, o mainie, Jezu. Przeciwnik mi gdyby się był. zachłapał. Dobrze, zblokujemy tego. I puścimy te strancy, no co zrobić? Co i pewnie w odpowiedzi na nie dostaniemy bolta. Dostaniemy Bolta, ale w przyszłej turze mamy do zagrania Buglera, więc zawsze będziemy mogli sobie jeszcze, no z No nam tak, tego te nie strancy z No grobu tak, jeszcze będzie można zagrać. będzie można strancy z grobu zagrać. Na czerwony, hop. No dobrze, zobaczymy, co nam tutaj się pokaże.
No, Battle Screech to nie jest dokładnie też to, co chcielibyśmy teraz zobaczyć. Nie, ale zobaczmy, jak nam przy jakiegoś krita z jedynką nam one dropa, bo jakiś tam one drop się pojawi, a pojawi się i pojawi się w postaci weterana, to chyba byłby Całkiem ta karta. Bo solidnie. Jeżeli ten weteran wstecz, dożyje do kolejnej tury, no to jest potencjalnie no, bardzo dużo życia z tego Battle Screecha. to będzie dużo życia. Przeciwnik ma jednego, 6, 9, 11, jedno manę 13. open. No i pytanie, czy przyjmujesz za 13, czy będziesz, a właściwie nawet trochę mniej, no bo Bugler zblokuje. I trzymasz te stransy Mamy dalej. 9, 12. 13 plus Przepraszam, może być 12. 15. 12, bo... 9, Ale 12, okej, 12 plus. po bloku Tomb Raidera tylko 10. Tylko. Mhm. Jak to nie, jeśli jest bushwhacker, no to musimy od razu, prawda? Tak, no to Stracikiem walczyć. niestety nie mamy opcji po prostu wtedy. Ale. No zobaczymy. Wejdzie nam potencjalnie, jak zblokujemy buglerem Tomb Raidera, wejdzie nam dyszka, ma 2 spele. Potencjalnie jest to maksymalnie, wydaje mi się, 7 damage, no bo to może być Bolt i to może być Fire Blast w najgorszym wypadku, tak? Tak. Nie ma Metalcrafta, no to będziemy na jednym, czyli średnio, ale Ale no ten Lunark weteran liczymy na to, że teraz nam trochę zgejnuje tego życia, tak. no tak bym liczył. Śmiesznie będzie, jak White Winnie przegra na 2 cooldoty. No, No to będzie po prostu, najlepszy no matchup cóż, w teorii, w teorii. a tu takie o. Okej, O, nawet bez ataku Tomb przeciwnik Raiderem. No to chyba przyjmiemy za tę 9, nie? nie za takim, Za 10. nie za takim. Oponent nie wie. Tak, no jeszcze Oponent nie wie, Goblin czy pisze. Grenade zabija potencjalnie, tak? Jakiś ten. Ale bez tego, no to nawet Goblin Grenade nie zabija, więc Okej, tu wrzucimy sobie. Nie będę blokował goblinów, bo i tak ma ich pierdyliard. Hop, na 9. Musiały pójść 2 granaty. A nawet po pierwszym będziemy się już prewentować pewnie, nie? Chociaż może nie nawet. Pierwszego bym w sumie wpuścił. Okej, idzie nam pum damage tutaj. Pytanie teraz, czy prewentować? warto. Chyba nie warto. Żegnaj, buglerze. Okej. Oponent się zastanawia. Oponent się zastanawia. Pewnie ma Dokładnie. kolejną sztukę palenia. Warto celować w Lunark weterana. To by miało sens. Okej, nie celuję. Okej, no musimy zagrać tego Screecha, mi się wydaje, tak? No i to nie chyba mamy, oba musimy... razy, nie? Oba razy. O ile nam nie sprzątnie tego... No to wtedy tylko raz, no bo będziemy chcieli pewnie strancować. Chociaż, czy będziemy chcieli? Nie sprząta. No to strzelamy, nie że nie sprząt... ma. No, raczej nie ma. No dobra. Dobra, dobijemy do 13 i puścimy turę. Jedenaście damage'u na stole. Ze 2 można Puścimy. wyblokować. 2 wyblokować, rzucić stransy. Ok, dalej się szuka.
Czyli podmieni ląd na coś innego. Tak jest, rzucił ląd. Okay. Weźmiemy 2 gobliny na blok. I rzucimy strancy. Tak. I nie chcemy przyjmować za 9, no bo to już padamy od Bolta. Plains. Powiedziałbym, że nie najtragiczniej. Przecież mamy 4. Powiem tak, zagrałbym Skyfisher w Skyfisher. Idyllic Grange'a. Tak jest, Skyfisher w Idyllic Grange'a. I możesz trzymać na Fraben Charma albo na zjedzenie Dokładnie kluchy. Dokładnie tak, albo na jedno, albo na drugie. I pyk Flaring Pain. No prawdopodobieństwo na mainowego Flaring Paina w Kuldocie jest takie jak u nas na Holy Lighta. No i co, chyba nie możemy jeszcze atakować. Nie, ale myślę, w co rzucić tego Idyllic Grange'a. W Berda? No, w coś, co na jakiegoś potencjalnie póki co blokera, ale żeby coś ewentualnie mi blok przetrwało, nie? I potem na dalszym playu, żeby zostało pod ewentualny atak. Czy czymś tu atakować? Ma 7, ile ma klitów? 7, 9. Ja mam 5 do bloku, przejdzie 4, przejdzie 3, bo jest ten. Tym dwójką bym zaatakował chyba, wiesz? Masz jeszcze Fraben Charma, jeżeli to będzie Bushwhacker, to będzie co, miał 10 kreatur. Nie, okej, masz rację, może być Bush. Zagrajmy bezpiecznie. Podtrzymajmy tego Traben Charma. Jak będzie Bush, to będzie Bush, tak czy inaczej, nie? No. A jakby zabijasz w locie z Pledge'em potencjalnie, zobaczymy co tu się zadzieje. 5, 15, 17 zadam w locie. Jakby teraz przyszedł pledge. Tak, 17, no to nie zabijesz faktycznie, ale no ciężko trochę atakować w takiej sytuacji. No nie, za dużo tych typków jest na stole. No dobra, nie atakujemy. Ops. Gniewer spada na razie, wesołych świąt. Wesołych. No i co tam skrywa ręka oponenta? Dobre pytanie. Jeśli miałby End Festivities, to już by pewnie rzucił, tak mi się wydaje. Chociaż może się bać stranców. Okej, rzucił. Chain Lightning Okej, no Rana. my i tak z tym nic nie zrobimy. Musimy się pogodzić. I tyle. Jest i on. Jest i on. Kto by się spodziewał?
I To co, by się możemy z spodziewał. Fraben czarmować Goblin Tomb Raidera i zablokować 5 pozostałych kreatur. Tak jest. Haka się pyta, czy wybieramy się do Rzeszowa w lutym na Common Sense. No ja osobiście nie, ponieważ mój wyjazd na narty, który przypada na tę datę, był już zaklepany we wrześniu, więc niestety. Ja jeszcze rozważam. Przypominamy, w Rzeszowie turniej 8 lutego, jeżeli się nie mylę, w sobotę. Tak, 8 lutego. Okej, zagramy tego casta w Tomb Raidera. Tomb Fraben Raidera Czarnik znajdziemy. leci. Obrywamy za 8, ale też pozbywamy 8. się bardzo dużo boardu. Bardzo dużo było. Okej, pociągnijmy najpierw clue. I liczymy trochę Zobaczmy, chyba co na tam one się... dropa, żeby móc Lunargo Weterana z grobu No zagrać i właśnie one dropa do bloku. i tak też teraz liczę. Hmm. Ja bym zagrał Informanta. Zawsze może nam wpaść trans. Zawsze mogą wpaść strancy, może też być właśnie ten one drop, którego byśmy bardzo chcieli. Tak, i możemy sobie ewentualnie przefiltrować ląd i zagrać po prostu za ten drugi ląd, którego żeśmy jeszcze nie grali, jakiegoś one dropa. Tak, mamy kilka top decków, które... Strancy. Jak na zawołanie. Jak na zawołanie. Dobra, i siedzimy cicho. Blokujemy, nic nie mówimy. No dobra. Co nasz kolega stopdekował? Okej. Coś niezbyt dobrego. No raczej nie sądzę. No, u nas podobnie. U nas troszeczkę podobnie. Skrakujemy jednego clue. Licząc na jakiegoś one dropa. Niestety Nie ma. nie. To może co, weteran z grobu i trzymamy Fraben Charma. Tak, to jest jedyne rozsądne rozwiązanie. A jak nie na Fraben Charma, to na jakiś krak kluchy z końcem tury. No, tak. No dobra, sytuacja wyglądała bardzo źle. Teraz A jest wygląda teraz tylko lekko źle. lekko Tak. źle. Tak. Wyglądało to bardzo źle. No zobaczymy. Zobaczymy, co on tam dosiągnie. Ale znowu, pierwsza gra na Kuldotę, Masakra. No, 20 minut. ciągnął ładnie, w sensie przeciwnik, znaczy wiesz, no, prawda jest taka, im dalej w las teoretycznie powinno mi być łatwiej, ale co clue ląd, tak, no aleluja, że przyszedł ten Stranz z Informanta, ale gdyby nie przyszedł, to już byłoby pełnie pozamiatane. Dobra, niech przeciwnik kombinuje. I cisza w eterze. Kombinuje. Myśli, zastanawia się. Myśli. No, ma dwie karty na ręku, tak? No pytanie, co on To tam może być mieć. najtrudniejsza decyzja w życiu tego Kuldociego. Może być. No dobra, puszcza dalej. I co? Czy z atakiem, czy bez ataku? Bez Bez ataku. ataku. Czyli No gra to wokół tych stranców. czyli krakujemy clue.
Brakujemy clue. Weteran. No i teraz musi nam Nie coś ładnie. najgorzej. Jeżeli będzie jeszcze jedna kreatura, no to już albo Battle Screech. Ale będzie ląd. Ale będzie ląd. No dobrze. Zagrajmy tego weterana. Zagrajmy ten ląd. I jeszcze chwilkę poczekajmy cierpliwie. Czy może Fantomem na przykład samym atak? Bo nim nie chcesz w sumie. Tak. Znaczy wydaje mi się, że tak, mamy. Ulmerk weterana możesz rzucić pod koła, żeby zgainować jedno życie właśnie z Fantoma, a potem go Tak, zdisturbować, nie? tak. Wiesz, ewentualnie zawsze mogę trzymać na czarną godzinę Traben Charma i rzucić go w swoją kreaturę, którą się już byłby taki, wiesz, Tak. jakbym Było wychodził na bardzo zero. podbramkowo, tak. Bardzo podbramkowo, ale to jest możliwe. Dobra, spokojnie. Na 3 i kombinuję. Byle nie 3 bolty. Wiesz, może być też taka, że ciągnie landa, ale nie wystawia, żeby trzymać nas w niepewności. Nie? Tak. To też jest możliwe. End End Festivities. Festivities. Dostaniemy 1 życia z End Festivities. No jeżeli w odpowiedzi na strancy dostaniemy 2 bolty, no to słabo. Ale z drugiej strony Puścimy, dobijemy się do 6. do 4, w sensie zostaniemy, Nie, do 5, przepraszam. No, w sensie tak. tak, Dobijemy zostaniemy się. na tym samym, bo End Tak, Festivities jak nam byliśmy, zadaje tak. jedno obrażenie. Tylko że teraz mamy gorsze bloki, Informant niestety spada. No mamy Fraben Charma cały czas, tak. No wygląda jakby miał dobić tym boltem. Tudzież 2. Dobra, wiesz co, spróbujmy tak. Najpierw sprzątnąć się czarnikiem Mhm. na tym etapie już. Dobra. I po prostu poświęcić tego informata. Przejdzie nam za 1 do Przejdzie nam 4. za 1 do 4 i wybronimy się. No jak to wyciągniesz, tak, tylko znowu będzie time trouble, trzeba uważać na ten czas jednak. Okej. Byle nie land. Byle nie land. I co? Trabencharm. No mogło być zdecydowanie lepiej, ale Mogło być. czy to oznacza, że atakujesz? Tu powstaje problem, że jeżeli dostaniesz bolta z końcem, to masz nadal Fraben Charma. Nie ma co. No, w sensie atak na tym etapie nic nie da. No chyba nic faktycznie. To żaden gain będzie, żaden. A w międzyczasie w ogóle, nie zauważyłem, Hubert, jakie są twoje komforty w pauperze? Komfort piki. Co to są comfort piki? To są takie deki, do których często wracasz, takie, że jak nie masz pomysłu na grę, na przykład, że to sobie weźmiesz takie, że takie, z czym się czujesz komfortowo, nie? Powiem szczerze, że no, oczywiście lubię grać kultotą, bo lubię agrodeki, natomiast takim dekiem, którym nie ukrywam, granie sprawia mi przyjemność, to powiedziałbym, że to jest Orzhov Blade. Orzhov Blade, o, proszę. Orzhov Blade, bo to jest taki dek troszeczkę, można powiedzieć, poza strefą komfortu, szeroko rozumianą, dla gracza agro, natomiast ja mówię, to jest taki fajny mix, taki trochę mi się wydaje, trochę midrange, trochę kontrola, trochę agro, to jest taki mix. Swego czasu grałem też, lubiłem wracać do Boros Synta, ale to jest dosyć podobny deck w dużym uproszczeniu Tak do jest. no ja cię kręcę. Same landy. No z taką ręką no to nie potrzeba nam oponentów, żebyśmy przegrywali. No nie, tutaj nie ma co, no czekamy, cierpliwie czekamy. Ile to jest? 8, 10 landów, 35, no okej, no. Powiedzmy, że połowa.
No przeciwnik Kisi, zakładam, że te directy na łapie. No Kisia myśli pewnie, że mam jakieś kolejne strance. No ja cię kręcę. Wow. Wow, wow. Myślałem, że to w kontrolnych meczapach gracze się na siebie patrzą i puszczają turę, Mhm. zagrywając kolejne landy. No widzisz? To był zwrot o 360 stopni. Tak jest. Albo chłop nic nie ma, albo kisi ten Tak, i damage. się zastanawia. I się zastanawia, nie? Czy ja tu mam kolejne strance na łapie, czy nie? Bo co turę wyskakuje z landu, a i tak mam 2 landy na łapie, więc... No i to jest ten case, no. Wpuszczam, tak? No mi się wydaje, że to jeszcze wpuściłbym. Cool dot. Okej. Tak zwane nie okej, ale okej. Dokładnie. Czy co? Czy z końcem tury Fraben Charm w tego Voldarena w takim razie, bo w Goblina w ogóle. Przy takiej ilości many to chyba nie ma sensu teraz. Znaczy, można rzucić, ale lepiej podtrzymać chyba wydać przeciwnika w niepewności. Many mamy 9. Co nam przyjdzie za 9 many? Ja. Wow. No to już No jest niestety, tak to czasami bywa. to już jest pozamiatane. To jest pozamiatane. Nie, nie jest pozamiatane. Dobra, spokojnie, jeszcze nie jest. Za chwilę pewnie będzie. No strasznie, no. Tyle landów pod rząd na takim etapie. To już jest nie fair. No i co? 2 bloki, strancy i umieramy od palenia w odpowiedzi pewnie. Na pewno. No wydaje mi się, że nie ma innej opcji. W sensie przeciwnik musi trzymać to palenie. Zagrajmy te strancy. No i jest bolcik, galwanik. Dobra. Galvanit. Wystarczy niestety. Dobra, do Dobra, drugiej gry. To jeszcze nie koniec. to nie koniec. Ale to byłby chichot losu, gdybyśmy przegrali 2 ostatnie Na gry kultotę akurat, na nie? doty, White Winnie, nie? To byłoby. No, ale co zrobić? No, co zrobić? Czarnów się pozbędziemy, bo się nam nie przydają. Coalition Honor Guard, Holy Light, jeden, drugi, wyrzucamy. Zobaczymy, może tym razem nam lepiej podejdzie. Pledge i siup. Site dokładnie taki sam jak przy poprzedniej grze. No i Czasu zobaczymy. niewiele, więc skupiamy się znowu. Full focus na grę. A jakie są moje komforty? No ostatnio Grul Rampa, którą testuję ekstensywnie w różne karty. Ostatnio naprawdę dziwne rzeczy do niej zacząłem wkładać. Byłem naocznym świadkiem. Tak. Czasami się sprawdza, czasami się nie sprawdza, ale coś tam testuję dalej. Ongiś moim komfort pikiem był Mardusynt, ale no, wypadł z mety tak, że przestałem nim grać. Ostatnio ponoć z sukcesami jakimiś nie najgorszymi niektórzy grają. Pamiętam, że Franek ostatnio wziął Mardusynta w jakiejś tam swojej wersji i nawet mu tam nie najgorzej tym szło. No ale ja nie widzę tego, przynajmniej aktualnie jeszcze nie widzę tego w tej mecie.
A tak poza tym to nie powiedziałbym, że mam jakieś comfort piki. Dopóki Swift Spearka była legalna, no to moim comfort pikiem była Kuldota. Przyjemnie mi się grało Kuldotą ze Swift Spearką. Jakby to wyliczanie i przebijanie się dzięki temu, co możesz przytrzymać na ręce, to mi sprawiało dużo przyjemności. Teraz ta Kuldota stała się taka tempa trochę. Co widać. No, więc przestałem grać Kuldotą. Nie sprawia mi już przyjemności po prostu granie tym dekiem. Także na chwilę obecną Gruul Ramp. Bardzo prosty deczek. Przekręcam rzeczy w prawo. Tak. Zresztą ostatnio też streamowałem, testowałem kolejne rzeczy. No. Mogę zdradzić, że do ostatniego razu dorzuciłem ten drugi ramp through domaina. Dorzuciłem też 2 inne ciekawe karty, ale nie będę o tym mówił, bo pewnie zrobię z tego streama jeszcze. I sideboard uległ dzięki temu tam drobnym zmianom. I mamy Tulandera. Mamy rzeczy. To jest tak, pierwsza tura Inspektor, druga tura Tapland Inspektor, trzecia tura Informant Battle Screecha. W międzyczasie może dojść też odtapowany land, zwykły plains. Może dojść, tak. Kipujemy. Przeciwnik się mulił, nie wiem, chyba nie. Dobra, jedziemy. To już trzeba się śpieszyć. Tak jest. Jak się czułem przegrywając czaczą w swoim Epkiwie w nowym sklepie, no jak to zobaczyłem, to w ogóle pomyślałem, że jaka jest szansa? Jaka jest szansa na coś takiego w ogóle, żeby tak frajersko przegrać? Nic nie móc zrobić. Co sądzimy o braku banów w Pauper? Według mnie spodziewane i absolutnie jakby najrozsądniejsza opcja w tym momencie. Ja się wypowiadałem ostatnio, że jeżeli to ode mnie by zależało, to bym zbanował Deadly Dispute, a uważam, że ten efekt jest po prostu zbyt potężny. Ten treasure jakby robi bardzo dużo daje, a mamy 3 inne tego typu efekty, więc to nie jest tak, że meta by zbiedniała przez brak tego Deadly Dispute'a. Jeżeli mógłbym coś odbanować, odbanowałbym Prisma, Prophetic, bo to już nie te czasy. O i pytanie, Hubert, czy przyjmujesz za 1 i nie dajesz landa, czy... Przyjmuję za 1, bo chłopina, no wydaje mi się, że ewidentnie nie ma landa. Albo cię bejtuje. Albo mnie bejtuje i złapałem się. Ludwik, twojego Znaczy, pytania złapałbym się. nie Bym się. przeczytam, ponieważ Hubert ma mało czasu, więc nie będziemy mu teraz zawracać głowy tym, żeby sobie jeszcze musiał przypominać takie rzeczy, co tam się działo. Dobra. Battle Screech teraz, czy czekamy? No mamy Lunarg Weterana, to może zaczekamy. Czekamy jeszcze. Jeszcze chwilkę podtrzymamy. Ataki nie mają sensu, bo są bloczki. I teraz tak, czy tu jest End Festivities? Ale czy nawet jeżeli jest, to czy my możemy coś z tym zrobić? Nie, no ja bym puścił tą piątkę, bo ta piątka nas... Nie chcesz jakiegoś clockworka, na przykład, skoro już znalazł drugiego landa? Okej, ale ten... Bo wiesz, End Festivities na instancie ci nie zagra. Możesz po prostu zablokować tego Clockwork Percussionista, jeżeli chcesz wymienić się Clockwork Percussionist za Novice Inspectora, to spoko, w szczególności, że ta karta stopa mu spadnie, bo albo zagra jedno, albo drugie, tak? Chyba że stopa dokładnie wypadnie End Festivities, no to okej. Kogo widzicie jako GOAT w polskim pauperze? Moim zdaniem proboszcz. Proboszcz, kropka. Najlepszy, jeżeli chodzi o takich stricte pauperowców, a jeżeli chodzi o osoby grające w paupera, no to Sodek. Myślę, że uczciwa wymiana Galvanik za Inspektora. Fair trade. Ło, I zrobimy sobie. i co, dużo życia? Weteran, tak jest. Inspektor. Pytanie, czy warto teraz zagrywać w takim razie tego Battle Screecha, bo nam się pogorszą trochę bloki. Wiesz co, pogorszą się nam bloki, ale będziemy o 2 do przodu. Jasne.
Op, op, op. I ciśniemy. Wracając jeszcze do pytania twojego haka, bo sugerowałeś Skórę. Skóra jest absolutnie też bardzo dobrym graczem, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. No i jest ten The Festivities, niestety. Natomiast Byle nie drugi. w mojej subiektywnej opinii trochę przyfarcił ostatnio, jeżeli chodzi o te jego duże sukcesy. Natomiast do tego są potrzebne też umiejętności, żeby wykorzystać to szczęście i to nie jest absolutnie przypadek, że Skóra odnosił takie sukcesy. To się nie dzieje po prostu przez przypadek. Co nam dało nieblokowanie w poprzednim turze? Jeśli ma Festivities, to chyba lepiej jakby wcześniej to zagrał. No ale to tak, to pytanie, co blokujemy? Mogliśmy skrócić Tomb Raidera z informatem, co jakby tutaj ND Festivities nic nie robiło. Mogliśmy zablokować Reckless Lakeje, ale no to po prostu wtedy ND Festivities by nam sprzątnęło tak, te kreatury ze stołu. To nawet nie jest tak, żebyśmy się za coś wymieniali, więc Okej. oponent trochę kontrolnie gra. Okej, Bolt. Bush. Co No i zawsze los z nas szydzi. Wychodzi na los to. nas szydzi. No to co? Czy skracamy i Clockworka, i Bushwalkera? No, tak, zdecydowanie. To wpuścimy za 7, będziemy na 5. No i modlimy się do Boga Top Decków znowu. Niestety. Galvanic Blast. No nie ma many na niego, więc okej. I co? Czy teraz szukamy z Buglera One Dropa? Próbujemy zostawić stół, czy jakiś Lunark Weteran, Sky Fisher? Zagramy Buglera i będziemy. To jest tak. Ma Galvanic Blasta, czyli ma 2 damage. Zejdziemy na 3. Zblokuje 2. Kwestia, no musi nam dojść one drop. Jak nie dojdzie nam one drop, to nie dojdzie. Będzie GG. Doszedł nam tu drop. Czyli liczymy na to, Że nie Bolt. że nie Bolt. Hubert, czy White Wing nie jest zbyt linearne? Chodzi mi o to, że ten deck ma bardzo jednorodny i nudny playstyle. Ma. W sensie, Oczywiście, że ma. ale Ale teoretycznie gra dobrze na deki z mety, jak patrz Kuldota, co przykładem jest dzisiejszy dzień. jest twoja tura cały czas w ogóle przypominam, więc może tam... Czy to Modo? Tak, kliknąłem, Modo. ale Modo nie pozwala, delay. rozumiem. Natomiast Delay. sformułowałeś to pytanie w taki sposób, jakby to była wada. Nie uważam, żeby to była wada. O, oponent będzie atakował, potem będzie poświęcenie lakeja pewnie. Cóż, blokujemy Tomb Raidera. No Bo i musimy. modlimy się. Więc odpowiadając jeszcze raz w dużo prostszy sposób na twoje pytanie. Tak ma, a o co chodzi? I co, ma bolcika? Czy nie ma bolcika? Nie, poświęcił. Szuka bolcika. Ale to dziwne, że nie zrobił tego po damage'u. A nie, już był damage. Nie jest już po damage'u, strike. tylko po prostu nie przyszedł do main Okej. phase'a. Ale w sensie Okej, przepraszam, okej. jest po first strike damage'u. Jesteśmy jeszcze przed Okej, normal first strike. strike'iem. Tak. I co, mają... Okej. W ten sposób, czyli się wymieniamy. Ciekawe. No nadal ma kolejnego lakeja, więc
Możemy tu zagrać Core Skyfisher, Vidilli, Grandża i Bugle. Będziemy mieli 2 blokerów i liczyli na cud. Tak, przypominam też, że masz tego Lunark Weterana w grobie cały czas. Wiem. Gdzieś tam ma szansę zgainować życie, jeżeli dożyje. Dobra, na razie zróbmy Skyfishera, Grandża. Hop. No dobra, zobaczymy, co nam przyjdzie. Może weteran, Skyfisher, Informant. Weźmy Skyfishera. I puszczamy dalej. No i czy No, ma? liczymy tak, no. Pytanie, czy ma Chain, Bolt. Miał. No i niestety. 3-2. Miał. 3-2. Trochę chichot losu, że przegraliśmy z No. 2 kuldotami, akurat na całą resztę jak burza szło. Jak burza szło, no to tak Jak w właśnie, masło. tak, jak w masło. No cóż, No było nic. fajnie, było Tak wesoło. jest. Wynik 3-2 nadal pozytywny. Tak, White na Willy, ja plus. ostatnio się wypowiadałem niepochlebnie, ale jak widać, no, potrafi zrobić pozytywny wynik bez większego problemu. No tutaj na kuldotę trochę pecha niestety, no tak bywa po prostu. W tej grze też Przeciwnicy lepiej dociągali niż ja. tak Życie, jest. nie załamujemy się. No nic. Ale chyba odpocznę sobie trochę od White Mini już, tak, w sensie No, graję, no już trochę 3 miesiące, to już tak too much, więc przerzucamy się pewnie na coś innego. tak jest. W pół do pierwszej. Dziękuję Ci, Hubert, jeszcze raz za to, że byłeś Dziękuję gościem. serdecznie wszystkim i co, życzonka, nie? Tak, wesołych świąt. Tak Wszystkiego jest, najlepszego. pauperowych świąt, super top decków, zdrowych, spokojnych Tak jest. Z i co, Hubertem się widzimy już się gdzieś żegnamy. Tak, na turniejach. na turniejach. Ja jeszcze na chwilę zostanę. E, Ostatnie ogłoszenia, czyli przypominam o turnieju w Rzeszowie 8 lutego. Gorąco zachęcam i zapraszam. Przypominam również, że 1 stycznia będzie odcinek noworoczny, będzie teleturniej. No i co? Do zobaczenia w następnym Pauper Dojo.